nagle ludzie zaczynają patrzeć na Brauna, który chrzani po prostu o tym, że my przestajemy być Polakami. Strach przed obcym, przed innym jest przedstawiany jako strach przed Unią Europejską. I Unia Europejska przez tego człowieka jest porównywana do Moskwy. Trudno sobie wyobrazić większe oplucie pamięci Polaków, którzy walczyli o to, żeby od tej Moskwy się oderwać, niż powiedzieć, że to, co robi Unia Europejska i Bruksela, jest gorsze niż to, co robiła Moskwa. Głosuje się na niby antyelitarnego przywódcę, który pokazuje się jako normalny facet, bo ma tatuaże, bo bierze ten snus, prawda, bo nie udaje nikogo, ale tak naprawdę to jest jedno wielkie oszustwo, bo ten człowiek reprezentuje ugrupowanie polityczne, które podsłuchuje swoich obywateli. W związku z tym jest to typowa strategia populistów, którzy przebierają się za kogoś, kto reprezentuje zwyczajnego człowieka, żeby później zaatakować zwyczajnego człowieka. Naprawdę te wybory w dużej mierze zostały przegrane na TikTok, który ciągle jest ośmieszany przez elity, a to jest bardzo skuteczna, zabójczo skuteczna komunikacja. Szybka, atrakcyjna, emocjonalna, sprowadzana do konkretu. Jeżeli elity liberalne nie zaczną mówić tak o swoich wartościach, to nie będzie co zbierać. Dzień dobry. Witam na kanale Prawowładni. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski. Witajcie, Sebastian Mikulewicz. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest profesor Marcin Marczak, prawnik, radca prawny, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, jesteśmy w rzeczywistości już teraz koniec czerwca, początek lipca 2025 roku. Widzimy wyniki wyborów. Czy czeka nas trudna kohabitacja między prezydentem elektem a rządem? Jakie są teraz przewidywania? Co pan myśli na temat wygrania wyborów przez elekta Karola Nawrockiego? No, wie pan, myślę, że to jest dosyć oczywiste, że jeżeli w tym sporze o Polskę wygrywa kandydat, który reprezentuje jedną wizję, to znaczy tę wizję, którą od wielu, wielu lat w Polsce promuje Prawo i Sprawiedliwość, a rządzi druga wizja, ta, która coraz bardziej się z tamtą wcześniejszą polaryzuje, no to myślę, że niczego dobrego albo niczego innego oprócz walki trudno się spodziewać. Ja myślę, że dodatkowo to jest jeszcze tak, że ta sytuacja istniała, to znaczy relacja rządu do prezydenta Dudy oczywiście też nie była relacją przyjacielską, ale Andrzej Duda kończył drugą kadencję i wydaje mi się, że już nic nie musiał udowadniać, to znaczy nie musiał za bardzo udowadniać swojej wierności ideałom Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Karol Nawrocki będzie musiał, dlatego że jest osobą, która wchodząc w szeregi tych, powiedzmy, najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież to, co się zdarzyło, to było takie wyciągnięcie człowieka jednak z tyłu na sam przód, prawda? To znaczy z IPN-u na prezydenturę. Moim zdaniem to będzie oznaczało, że on prawdopodobnie jeszcze bardziej będzie zaciekły w tej walce, dlatego że tak w Polsce się robi, nie tylko w Polsce politykę. Trzeba udowodnić, że jest się twardym. Więc wydaje mi się, że tak będzie. To znaczy, że ta walka rozumiana jako sprzeciwianie się inicjatywom rządu, krytyka tych inicjatyw będzie po prostu jeszcze poważniejsza niż była za Andrzeja Dudy. I to nie wróży dobrze Polsce, dlatego że nasz system niestety konstytucyjny ma w sobie zaszyte, jeżeli można powiedzieć, takie narzędzie, które może zablokować tak naprawdę politykę. No bo można sobie wyobrazić, że Karol Nawrocki będzie wetował wszystko. Albo będzie wetem grał tak mocno, opierając się na swojej legitymacji wynikającej z wyborów powszechnych, że Donald Tusk nie będzie mógł zrobić nic, no i tak będziemy czekać do następnych wyborów. Tymczasem sytuacja wymaga decyzji. No więc patrzę na to już bez względu na to, myślę, kto z jakiej perspektywy politycznej patrzy na to zwycięstwo, no to ono na pewno nie spowoduje, że zarządzanie Polską będzie bardziej skuteczne. Myślę, że będzie po prostu nieskuteczne. No tak, ale z drugiej strony patrząc na decyzję kiedyś pana prezesa i wybranie na szefa NIK-u pana Banasia, tak? I potem jego, że tak powiem, samowolne działanie. Samowolne. Możemy to tak nazwać, tak. Jeżeli chodzi o PiS i jakby bardziej kontrPiS, to czy też nie spotkamy się z czymś takim z prezydentem elektem? Chyba nie wiem tego. Ja nie jestem politologiem, który mógłby przeanalizować, jakie wsparcie czy jakie poparcie ma Karol Nawrocki w Prawie i Sprawiedliwości, ale on sam powiedział, że on jest, jeżeli to już tam, decyzją prezesa. I wydaje mi się, że władza prezesa Kaczyńskiego nad Prawem i Sprawiedliwością jest totalna. Zwłaszcza po takim sukcesie, do którego doprowadził. Natomiast Karol Nawrocki jest osobą całkowicie nową. Nie sądzę, żeby istniała jakaś istotna grupa ludzi, która chciałaby, żeby, zwłaszcza w pierwszej kadencji, Karol Nawrocki wybił się na niepodległość w stosunku do
zaufanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że on najpierw będzie musiał zapracować na zaufanie swojego elektoratu, a trudno zapracować na zaufanie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, robiąc coś zupełnie innego niż Jarosław Kaczyński. Dlatego, że to w ogóle się jakby nie wydaje logiczne. Tak jako obywatel raczej przewiduję, że Karol Nawrocki przez pierwszą kadencję będzie udowadniał, że jest wierny swojemu elektoratowi, że jest wierny tym ludziom, którzy go poparli. Być może zdarzy się tak, że im dalej, im później on będzie się wybijał na jakąś niepodległość, bo z całą pewnością w Prawie i Sprawiedliwości będzie ona pewnie jeszcze bardziej zintensyfikowana walka o sukcesję. No w związku z tym Karol Nawrocki pewnie będzie chciał z tej pozycji prezydenckiej o tę pozycję zawalczyć. Ale tak jak mówię, nie sądzę, żeby to się odbywało poprzez natychmiastowe pokazanie, będę prowadził swoją politykę zupełnie inną niż Jarosław Kaczyński, zupełnie inną niż Andrzej Duda i zupełnie inną niż chce mój elektorat. Jeszcze przechodząc do pytań politycznych, bo do prawnych jeszcze przejdziemy dzisiaj, to w jednym z wywiadów mówił pan, że lepszym kandydatem byłby Radosław Sikorski lub mógłby być. Czy pana zdaniem tak jest i dlaczego jest taka... Skąd wynika ta porażka Rafała Trzaskowskiego? Czy to jest też wynik tego, że Konfederacja wsparła wyborców w tym swoim wyborze, czy jednak po prostu kandydat w postaci Rafała Trzaskowskiego był za słabym przeciwnikiem do Karola Nawrockiego? Ja kiedyś wyraziłem taką myśl, bo zastanawiam się, chcę zrozumieć, w jakim kierunku jakby zmierza społeczeństwo, nie tylko polskie, ale w ogóle ludzie na świecie, i myślę, że to, co widzimy, to jest jakaś taka tęsknota za przywódcą, który przypomina surowego ojca. Ja już parę razy o tym mówiłem, że George Lakoff kiedyś napisał taki esej o tym, dlaczego Trump wygrał w 2016 roku, czy dlaczego wygra, on to przewidział, że on wygra, wskazując, że jeżeli społeczeństwo się boi chaosu w świecie, takiej płynności rzeczywistości, zmian, upadku dawnych praw, upadku norm, no to wtedy naturalnie lgnie do polityka, który wydaje się silny. To nieraz się dzieje na poziomie zupełnie podświadomym, nieraz na poziomie jakichś atawizmów. To znaczy silni politycy nieraz autorytarni mają taką tendencję do pokazywania wręcz siły fizycznej. Zresztą Karol Nawrocki to robił, prawda? I dla ludzi, którzy uważają się za elitę, to wydaje się zupełnie nieistotne, ale to działa. Po prostu ludzie myślą nie tylko racjonalnie, ale myślą też emocjami. Kiedy widzą faceta, który jest bokserem, który jest wysportowany, który mówi, że ma broń, to gdzieś podświadomie na takiej relacji, na takim poziomie zupełnie ludzkim mówią, to jest ktoś, kto jest w stanie nas obronić, prawda? I teraz, jeżeli tak jest, że społeczeństwa zmierzają w kierunku takich ludzi, którzy mogą grać postać silnego, surowego ojca, który po prostu weźmie rzeczywistość za twarz i ją uporządkuje, no to kandydatom, którzy są inteligenccy, jest trudniej. Dlatego, że inteligenckość polega na dyskusji, na otwartości, która przez wielu ludzi, niesłusznie zupełnie, ale no nie ma co z tym dyskutować, jest traktowana jako miękkość. Po prostu jako brak zdecydowania, brak dynamizmu. Więc ja zastanawiałem się nad postacią Petra Pawła, czyli prezydenta Czech, który jest byłym generałem, żołnierzem, ale jednocześnie ma poglądy liberalne. Można powiedzieć, że to jest świetna mieszanka, dlatego że facet wygląda jak surowy ojciec, wygląda jak przywódca, jak żołnierz, czyli ktoś, kto broni, prawda? Z drugiej strony jest osobą o bardzo otwartej głowie. Myślałem sobie wtedy, że Radosław Sikorski, który ma za sobą tę historię wojenną w Afganistanie, jest chyba w ogóle tak osobowościowo trochę bardziej surowy. Jest oczywiście też bardziej konserwatywny w swoich poglądach. Być może mógłby być w tym sensie lepszym wyborem, ale tylko w tym aspekcie. To znaczy, że ludzie potrzebują takiej figury, kogoś, kto się wydaje silny, zdecydowany. Natomiast trzy inne elementy, być może ten konserwatyzm nie zaszkodziłby mu, na przykład w relacji do wyborców lewicowych, którzy jakby wybierając, jak rozumiem, mniejsze zło, nie chcieli głosować na Nawrockiego, tego nie wiem. Więc myślałem o tym, czy analizowałem to tylko w kategoriach po prostu tego, w jakim kierunku zmierza społeczeństwo, jakiej figury przywództwa społeczeństwo potrzebuje. W jednej z wypowiedzi mówił pan, że polaryzacja jest przedsionkiem do autorytaryzmu i moje pytanie jest takie, mamy silnie teraz spolaryzowane społeczeństwo, ta przewaga głosów w naszej ocenie nie jest jakoś bardzo duża, 350 000 głosów. Czy faktycznie jest tak, że skręcamy bardziej w prawo, w te partie bardziej konserwatywne, w autorytaryzm, czy to jest taka obrana już droga, czy po prostu społeczeństwo boi się bycia to bardziej przy tych sloganach lewicowych? Jak to wygląda pana zdaniem?
mamy coraz więcej jako społeczeństwo tendencji, żeby przyjmować skrajne pozycje. Po prostu walczymy ze sobą. A na wojnie nie ma dyskusji, nie ma deliberacji i generalnie każda próba zrozumienia drugiej strony czy przyznania jej racji jest traktowana jako zdrada. No po prostu atmosfera, jeżeli w politykę, w społeczeństwo wdziera się atmosfera wojny, to znaczy, że my walczymy, że każde wybory są ostatnie, że każde wybory są najważniejsze, no to powoduje, że ludzie zatapiają się w tych mocnych emocjach. Po prostu mamy też takie zjawisko, które jest przez filozofów opisywane mianem jakiejś takiej nudy egzystencjalnej. To znaczy, tak dużo się dzieje rzeczy w świecie, tak bardzo jesteśmy atakowani różnego rodzaju bodźcami, że w pewnym momencie już nic nas nie ekscytuje. I jeżeli na scenie politycznej coś się dzieje, no to wtedy my się tym bardziej interesujemy. A kiedy coś się dzieje? No wtedy, kiedy ludzie uprawiają walkę, a nie rozmowy. Gadające głowy nie są interesujące. Ale dwie postaci, które siebie atakują, masakrują, prawda, orają, prawda, i tak dalej, to już zupełnie coś innego. To trochę tak jakby walkę w klatce oglądać, prawda? Więc mamy takie zjawisko, w którym ludzie się polaryzują w tym znaczeniu, że chętniej angażują się w myślenie polityczne, w dyskusję o polityce, jeżeli ona ma charakter walki. Tylko że myślę, że nie wiedzą tego, że historycznie taka sytuacja jest właśnie przedsionkiem autorytaryzmu. Prawnicy i politolodzy i historycy idei, którzy analizują na przykład myśl Karla Schmitta, który był niemieckim filozofem, prawnikiem i politologiem, najpierw nienazistowskim, a później nazistowskim, mogą w tej sytuacji przypomnieć, że Karl Schmitt rozumiał politykę jako walkę. To on był osobą, która przedstawiła opór jak gdyby przed parlamentaryzmem jako po prostu gadaniem. To on był pierwszą osobą, która pokazała, że w polityce tym, co definiuje mnie, jest mój wróg, więc muszę sobie go znaleźć, muszę go sobie nieraz może nawet wymyślić, wykreować, albo wewnętrznie, albo zewnętrznie. No i kiedy widzimy politykę, no to ona jest teraz taka szmitiańska właśnie. To znaczy, to nie jest polityka, którą mieliśmy przez ostatnie 70 czy 80 lat po tragedii II wojny światowej, gdzie ludzie zrozumieli, że trzeba współpracować, budować sojusze, tylko wracamy do wizji polityki jako walki, w której trzeba przedstawić wroga, jak mówię, albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, zdefiniować się w stosunku do tego wroga i z nim nie gadać, tylko po prostu go zwalczać wszystkimi siłami. I najgorsze jest to, że to była, czy do niedawna jeszcze, można powiedzieć, głównie skupiała się ta strategia właśnie w partiach prawicowych, natomiast teraz ona się rozlewa na całą scenę polityczną. Sytuacja, która teraz ma miejsce z kwestią tak zwanego sfałszowania wyborów i podnoszenia jakby emocji po drugiej, niby demokratycznej stronie, pokazuje, że no właściwie już nie ma takiej możliwości, żeby jedna strona szła na wojnę, a druga mówiła, nie chcemy się bić. Obydwie strony chcą się bić. Tak? Chcą już iść na całość, już zarzucają sobie, tak jak Jarosław Kaczyński, który oczywiście pierwszy był w tej grze w Polsce w roku 2014, kiedy zarzucał sfałszowanie systemowe wyborów samorządowych. No i teraz okazuje się, że druga strona mówi, my też musimy przyjąć tego typu stanowiska. Ja to obserwuję w komentarzach, kiedy ludzie mówią, gdyby ta sytuacja z tymi nieprawidłowościami w wyborach dotyczyła PiS-u, to oni walczyliby mocniej. Dlaczego my, mówi strona niby demokratyczna, nie możemy tutaj mocniej przycisnąć? No to jest ewidentnie walka, prawda? To już jest walka, to nie jest już racjonalność, już żadnych dowodów się nie przyjmuje, tylko się bije z drugą stroną. Więc jeżeli tak jest, jeżeli my zaczynamy definiować politykę w kategoriach schmittiańskich już wszyscy jako po prostu walkę i identyfikację siebie poprzez identyfikację wroga, no to do niczego dobrego to nie prowadzi. Po prostu historia wiemy w jakim kierunku historia się później potoczyła. No właśnie to jest kwestia jeszcze tych sfałszowania wyborów. Czy pana zdaniem takie nawoływanie przez mecenasa Giertycha, przygotowanie dokumentacji dla ludzi, którzy potem wpisywali nawet jego PESEL w tych protestach, czy taka ostra polaryzacja jest nam potrzebna, to raz, ale dwa, czy faktycznie mogło być tak, że te wybory zostały sfałszowane? Bo czytając ostatnio raport Rzeczpospolitej, widziałem, że ponad 40% społeczeństwa stwierdziło, że jednak skłania się ku temu, że te wybory mogą być sfałszowane. Czy pana zdaniem tak faktycznie mogło być? Czy jesteśmy w takiej rzeczywistości już, żeby takie rzeczy się zdarzały w Polsce? No chcę wyraźnie oddzielić, i o tym mówiłem, prawo do składania protestów, które ma każdy, jest prawem demokratycznym i jeżeli ktoś dostrzega chociażby ryzyko naruszenia przepisów wyborczych, ma prawo, a może nawet obowiązek, żeby taki protest złożyć. I ma takie prawo i obowiązek mecenas Giertych i wszyscy inni, którzy myślą podobnie. Natomiast jest dla mnie różnica pomiędzy stwierdzeniem tego, że w
w konkretnej sytuacji, w jakichś miejscach, albo poprzez konkretne działania, jak na przykład przez aplikację pana Mateckiego, dochodziło do naruszeń, a twierdzeniem, że całe wybory całościowo zostały sfałszowane, bo to jest olbrzymi skok. Po pierwsze, jest dosyć trudno mi wyobrazić sobie, że wybory sfałszowała opozycja, która nie ma kontroli nad państwem. Jest to sytuacja, powiedziałbym, naprawdę bardzo mało prawdopodobna. Po drugie, Fundacja Batorego i nie tylko Fundacja Batorego opublikowały analizy pokazujące, że szukające anomalii w wynikach wyborczych. Według metod naukowych, według metod statystycznych badały na przykład to, czy gdzieś w którychś miejscach nastąpił nagły skok, niespodziewany skok frekwencji, który mógłby na przykład sugerować, że dosypano głosów. Albo czy były jakieś takie miejsca, w których na przykład w pierwszej turze Rafał Trzaskowski otrzymał dużą liczbę głosów, a w drugiej małą, co byłoby absurdalne, dlatego że ta sytuacja pokazywałaby, no jak to nagle, ludzie mieszkający w tym samym okręgu zmienili zdanie. I te analizy pokazują, że jeżeli doszło do nieprawidłowości, czy do takich właśnie zaskakujących anomalii, to one były punktowe, często miały miejsce w takich okręgach, które naturalnie mogą się zmieniać, czy na przykład szpitale, gdzie ludzie mają, no, to są płynne okręgi tak zwane, czy miejsca głosowania. A po drugie, że ten wzrost frekwencji, o którym się często mówiło jako pewnego rodzaju sygnale, że być może doszło do dosypania kart, to były sytuacje, które całościowo zmierzone i tak dały więcej Trzaskowskiemu niż Nawrockiemu. Także kwestia związana z liczbą nieważnych głosów wcale nie była taka wielka. To jest standardowa liczba nieważnych głosów, które są oddawane u nas w wyborach. Krótko mówiąc, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której są punktowe nieprawidłowości, natomiast nic nie wskazuje przy analizie naprawdę rzetelnej, że doszło do całościowego sfałszowania, no to działania, które, jeszcze raz podkreślam, nie są składaniem protestu, tylko szerzeniem teorii już w tym momencie spiskowej, że ktoś sfałszował wybory, są szkodliwe dla demokracji, dlatego że ludzie nie pójdą głosować następnym razem, albo jeszcze bardziej się zniechęcą, bo myślą sobie, po co mam iść, skoro to państwo niczego nie kontroluje. Więc uważam, że działania mecenasa Giertycha dotyczące składania protestów są cenne, wartościowe i legalne i bardzo do tego zachęcam. Natomiast jego działania dotyczące promowania tezy o całościowym sfałszowaniu wyborów są szkodliwe. I to, o czym pan mówi, jeżeli tak jest, ja nie widziałem tego badania, że tak duża liczba ludzi twierdzi, że wybory zostały sfałszowane, to jest katastrofa dla demokracji, bo to oznacza, że oni myślą, że państwo jest słabe, że nie potrafi zapewnić tego, żeby ich głos wpłynął na wynik wyborów. A narracja, że państwo jest słabe, jest narracją antydemokratyczną. To jest narracja, która zawsze jest prowadzona przez partie właśnie prawicowe, przez partie, które chcą tak, albo likwidacji demokracji, albo osłabienia demokracji, mówiąc, no zobaczcie, to gadanie właśnie nic nie daje, trzeba silnej władzy. No więc jest to tak naprawdę, jeżeli tezę o sfałszowaniu wyborów prezentują politycy demokratyczni czy prodemokratyczni, to jest głosowanie karpi za przyspieszeniem Bożego Narodzenia, dlatego że to jest strzelanie sobie w kolano. Zamiast pokazywać, że państwo kontroluje i zawsze się zdarzają jakieś nieprawidłowości, ale całościowy system ma legitymację, oni tak naprawdę zabijają ten system taką krytyką. Więc moim zdaniem jest to działanie niedobre, bezsensowne i ono się zemści. No dobrze, ale teraz z drugiej strony patrząc, można powiedzieć, że zarówno PO, jak i marszałek Hołownia nie uznają tej neoizby, która powstała w Sądzie Najwyższym. Natomiast to ta neoizba ma teraz stwierdzić, że te wybory zostały po prostu prawidłowo przeprowadzone i prezydentem, który zostanie zaprzysiężony, będzie Karol Nawrocki. Ostatnia wypowiedź marszałka Hołowni mówi o tym, że jeżeli ta neoizba to zatwierdzi, no to on dokona zaprzysiężenia pana prezydenta. Natomiast moje pytanie jest takie, czy w ten sposób nie zostanie zalegitymizowana ta neoizba, bo tak naprawdę w ten sposób mówimy, że to, co ona zrobiła, jest prawidłowe, tak? I ona działa w sposób prawidłowy, gdzie z drugiej strony krzyczymy do Unii Europejskiej, że jest to neoizba, która po prostu w ogóle nie powinna istnieć. Jest to oczywiście bardzo złożony problem prawny i nie tylko prawny, także społeczny, bo ta izba nie jest sądem właściwie ustanowionym. Nie ulega to wątpliwości. Mamy wyroki ETPC, mamy wyroki TSUE, mamy stanowisko izb Sądu Najwyższego, więc ci, którzy twierdzą, że ta izba nie jest właściwym sądem i że jej decyzje są wadliwe, mają rację. Natomiast ta wadliwość, ona nie jest jednoznaczna z nieistnieniem. Tak? Bo prawo rozróżnia nieraz sytuacje, w których mamy
niewłaściwie obsadzony sąd, którego rozstrzygnięcia są wadliwe i sytuacje nieistnienia, które są rzadkie i wymagają już sytuacji jakiejś takiej absolutnie skrajnej. Więc na tym polega problem, że Prawo i Sprawiedliwość, niszcząc polskie sądownictwo, wprowadzając neo-KRS i ustanawiając te neoizby, czy dyscyplinarną, czy kontroli publicznej, tak naprawdę podważyło wybór swojego własnego prezydenta. I jeżeli ta neoizba, która, jak mówię, jest niewłaściwie obsadzonym sądem, wyda rozstrzygnięcie, które stwierdza ważność tych wyborów, to moim zdaniem Szymon Hołownia nie ma innego wyjścia, jak rzeczywiście doprowadzić do zaprzysiężenia prezydenta, bo nie mamy w tym momencie procedury, która może zakwestionować to rozstrzygnięcie, a już na pewno nie w tak krótkim czasie, żeby to się dokonało przed 6 sierpnia. W związku z tym mamy sytuację, w której dopóki to rozstrzygnięcie nie zostanie zakwestionowane, trzeba się na nim opierać i Szymon Hołownia musi to zrobić. Nie wiadomo, czy ono w ogóle zostanie kiedykolwiek zakwestionowane, bo do tego jest potrzebna zmiana ustawodawstwa, na którą Karol Nawrocki, działając w konflikcie interesów, nie pozwoli, dlatego że gdyby pozwolił, to mogłoby to zakwestionować jego prezydenturę. Więc tak naprawdę my w tym bałaganie, który spowodował Jarosław Kaczyński z Zbigniew Ziobro, doszliśmy do sytuacji takiej, w której nie mamy dobrego wyjścia. Mamy ewidentny werdykt demokratyczny, który wskazuje moim zdaniem, że Nawrocki ma być prezydentem, ponieważ wynik wyborów moim zdaniem jest prawdziwy i nie został sfałszowany, ale jednocześnie mamy tak zepsute sądownictwo, że nie jesteśmy w stanie zapewnić komuś, kto został wybrany na prezydenta, właściwie legitymacji. Co oznacza, że ta legitymacja będzie kwestionowana właśnie przez to, że nie ma podmiotu, który może w sposób niewątpliwy potwierdzić ten wybór, a po drugie mogą być kwestionowane później inne decyzje Nawrockiego jako prezydenta. Prezydent podejmuje sporo tych decyzji dotyczących czy to powołań sędziowskich, czy to powołań, nie wiem, profesorskich, innych jeszcze elementów. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której narzędzie niby poprawy polskiego sądownictwa, które próbował, jak rozumiem, w ich intencji realizować PiS, odwróciło się zupełnie przeciwko nim. No i to spowoduje kompletny upadek autorytetu prawa, no bo my w tym momencie już nawet jako prawnicy nie za bardzo wiemy, co mamy powiedzieć. To znaczy my mówimy tak, ta izba jest niewłaściwie obsadzona, tak, trzeba to zakwestionować, tylko że w tym momencie politycznie ta możliwość zakwestionowania jest zablokowana i teraz prawdopodobnie przez następne co najmniej 5 lat tej możliwości nie będzie. A za 5 lat, czyli już 15 lat po tym, kiedy to wszystko się zdarzyło, wszyscy o tym zapomną. Ale prawo nie zapomni w tym sensie, że ten cios, który nastąpił w jego legitymację, ta rana będzie się jątrzyć i nie wiemy, do czego to doprowadzi. Może to doprowadzić do sytuacji, w której to zepsucie sądownictwa będzie moim zdaniem po jakimś czasie oceniane jako celowe uderzenie w państwo po to, żeby można było to państwo przemeblować. Ja myślę, że tak naprawdę już teraz można powiedzieć, że to, co zrobił Kaczyński i to, co zrobił Ziobro z polskim sądownictwem, to oczywiście nie tylko nie miało nic wspólnego z jego naprawą, tylko to było świadome uderzenie w to sądownictwo po to, żeby zupełnie pogrzebać jego autorytet, bo jak nie ma sądownictwa, to liczy się tylko polityka. I teraz mamy taką sytuację. Znaczy nie ma prawa, jest tylko polityka. I uwaga, to jest dokładnie też to, co mówił Schmidt. To znaczy prawo nie ma w ogóle żadnego znaczenia, jeżeli jest silny polityk, który na mocy jakiegoś mandatu demokratycznego może zrobić wszystko. Tylko że polityk na mocy mandatu demokratycznego może także zniszczyć demokrację. I po Schmidcie to nastąpiło. No w związku z tym ja się bardzo obawiam tego, do czego to wszystko doprowadzi. Natomiast prawda jest taka, że jak nie ma sądu, to nie ma prawa, jak nie ma prawa, to liczy się tylko polityka, a w rozumieniu w tym, o którym sobie powiedzieliśmy wcześniej, polityka to siła. Nie wiem, czy chcemy żyć w państwie, w którym o naszym losie decyduje siła kogoś, kto może nas na przykład nie lubić, nienawidzić albo chcieć zniszczyć. I wtedy nie będzie nikogo, kto może nas przed tym osłonić. Ja w takim państwie nie chciałbym żyć. W zeszłym tygodniu oglądałem wywiad z panem profesorem Zollem, który powiedział takie znamienne słowa, że jesteśmy teraz w piekle praworządności. I moje pytanie jest takie, czy nie lepszym pomysłem byłoby to, co mówił profesor Zoll, żeby o wynikach wyborów zdecydowała Izba Pracy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnych? I czy w sytuacji, jeżeli byłaby to Izba Kontroli Nadzwyczajnych, to czy marszałek Hołownia nie powinien zrobić przerwę, nie odbierać tego ślubowania od elekta Karola Nawrockiego i zbadać wszystkie protesty wyborcze, bo mówi się, że te protesty zostaną rozstrzygnięte w przeciągu kilku dni, a ich jest 59 000. Jak to... Wie pan, ja naprawdę już nie mam zdania co do tej kwestii. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby niekwestionowana Izba, czy na przykład Izba Pracy podjęła te decyzje. Co więcej, uważam, że te decyzje byłyby dokładnie takie same. Tak? Znaczy nie ma podstaw, żeby zakwestionować ten wynik wyborczy. Więc z tej perspektywy, z perspektywy politycznej,
ale jeszcze raz mówię, polityki uprawianej w starym stylu, w którym jeszcze legitymacja jest istotna, a już nie tylko siła, tak byłoby lepiej. Zresztą taka propozycja zaistniała. No, ta ustawa incydentalna miała do tego doprowadzić. Moim zdaniem to się nie zdarzy, ze względu na ten układ. Jak słyszę wywiad pani Manowskiej, która moim zdaniem wypowiada się absolutnie politycznie, prawda? Już w ogóle nawet chyba już nie udając, że chodzi o jakiekolwiek prawo, no to myślę, że po prostu do tego nie dojdzie i to jest efekt zabetonowania tego systemu nominatami PiS-u, który właśnie do takiego upadku autorytetu sądownictwa prowadzi, że już nawet prezes Sądu Najwyższego mówi po prostu jak polityk, a nie jak prawnik. No to tutaj już nie ma odwrotu. Wydaje mi się, że nie ma odwrotu. Byłoby lepiej, ma pan rację. Byłoby lepiej, gdyby tak się zdarzyło, no ale co z tego, jeżeli tak nie będzie? Wracając jeszcze do polaryzacji, bo nas to interesuje. Już abstrahując od zasadności, czy jakby moralnych kwestii związanych z tymi taśmami, które ostatnio wypłynęły w Republice mecenasa Giertycha i premiera Tuska, różne tam wypowiedzi a propos mniejszych miejscowości, czy mieszkańców mniejszych miejscowości, czy właśnie taka rozmowa, która oczywiście nie powinna wypłynąć, ja się jakby neguję te taśmy, ale czy takie podejście polityków, którzy obecnie rządzą do innych wyborców mniejszych miast, nie pogłębia jeszcze bardziej tej polaryzacji i pokazuje, że może jednak warto głosować w stronę prawicy, Konfederacji czy PiS-u, no bo jesteśmy tak traktowani z góry przez obecne elity. To też, myślę, pokazuje, do jakiego momentu myśmy doszli. Mamy sytuację taką, w której władza podsłuchuje nielegalnie swoich własnych obywateli, gra tymi taśmami i nikomu to już nie robi żadnej różnicy. Ja zastanawiam się nad krótkowzrocznością i głupotą tego podejścia. No, kiedy widzę ludzi, którzy głosują mimo wszystko na Prawo i Sprawiedliwość, ciągle jeszcze pamiętając pewnie to, a może już pomału zapominając właśnie, co jest też problemem, bo nagle się okazuje, że w polityce tylko to, co teraz, tu i teraz ma znaczenie. Więc jeżeli ludzie, którzy widzą, w jaki sposób ta władza postępowała ze swoimi własnymi obywatelami, których niszczyła, których podsłuchiwała i nie mając szacunku dla niczego, ani dla tajemnicy adwokackiej, ani dla żadnych innych elementów, a więc władza, która jest w stanie, moim zdaniem, zrobić wszystko, no bo jeżeli podsłuchuje, jeżeli zbiera haki, no to nie zbiera się haków po to, żeby z ludźmi właściwie postępować, tylko żeby ich szantażować. No więc jeżeli taka sytuacja jest dla ludzi mniej bolesna niż prawdziwe tezy, o których pan mówi, że jakieś nieodpowiedzialne jednostki ze strony elit wypowiadają się pogardliwie o wyborcach z mniejszych miejscowości, no to też dużo o nas mówi. Ja nie mówię, że to drugie jest dobre. Wielokrotnie mówiłem o tym, że jedną z przyczyn porażki kandydata liberalnego jest niekoniecznie wyrażana przez niego, ale przez innych pogarda dla ludzi, dla tak zwanego zwyczajnego człowieka, dla poglądów konserwatywnych, dla religii, która jest w naszym społeczeństwie absolutnie kluczowa. I ona nie dotyczy tylko ludzi, którzy są niewykształceni, dotyczy także ludzi wykształconych. Ja kilka razy, próbując po zwycięstwie roku 23 pokazać ludziom, jak bolesne dla drugiej strony mogą być te ataki na wartości konserwatywne, napisałem kilka rzeczy, które próbują pokazać wartość tych poglądów, które mają ci ludzie. I bez względu na to, czy ja jestem, nie wiem, profesorem uniwersytetu, czy byłbym mechanikiem samochodowym, tak samo mnie spotkała tego rodzaju pogarda, dlatego że w Polsce ludzie uważają, że jeżeli ktoś jest na przykład wierzący, albo ktoś mówi, że jest katolikiem, no to dla tak zwanych elit to trochę tak jakby powiedział, że uwielbia disco polo. To jest po prostu obciach. To już nawet nie jest kwestia, nie wiem, niezgody, tylko to jest po prostu stwierdzenie, to nie należy do tego świata. Na przykład mamy badania, które pokazują, że po pandemii covidowej coraz więcej ludzi wraca do wartości religijnych. Dlatego, że to był taki cios i tego rodzaju przewartościowanie rzeczywistości, że ludzie ze wszystkich grup społecznych zaczynają się zastanawiać, a może jednak potrzeba trochę więcej duchowości w naszym życiu, a nie tylko kapitalistycznego pędu za kolejnym samochodem czy kolejnym zegarkiem. Prawda? Więc to są rzeczy, które się wokół nas dzieją, natomiast snobistyczna elita tego nie widzi i pogardza. I to na pewno też wpływa, oczywiście ma pan rację, na to, że głosuje się na niby antyelitarnego przywódcę, który pokazuje się jako normalny facet, bo ma tatuaże, bo bierze ten snus, prawda, bo nie udaje nikogo, ale tak naprawdę to jest jedno wielkie oszustwo, bo ten człowiek reprezentuje ugrupowanie polityczne, które podsłuchuje swoich obywateli. W związku z tym jest to typowa tendencja, czy to jest to typowa strategia populistów, którzy przebierają się za kogoś, kto reprezentuje zwyczajnego człowieka, żeby później zaatakować zwyczajnego człowieka.
Tak? Czyli oni najpierw mówią, wasze elity, czy te elity, które wami rządzą, są złe, my jesteśmy dobrzy, będziemy was reprezentować, dajcie nam władzę, później dostają tę władzę i zaczynają niszczyć tego człowieka przez to właśnie, że zaczynają stosować działania, które są poniżej godności, dlatego że podsłuchiwanie ludzi, naruszanie ich prywatności jest po prostu traktowaniem ich jako nie ludzi tak naprawdę. Wchodzenie w ich świat, wchodzenie w ich intymności, po to, żeby się w tym grzebać, po to, żeby to wykorzystywać później, jest po prostu największą zbrodnią przeciwko godności człowieka. No jeżeli mamy taką sytuację, w której ludzie mówią, bardziej drażni mnie pogarda elity wobec moich wartości, niż to, że ta niby antyelita, która teraz wygrała wybory, może mnie podsłuchiwać i może naruszać moją godność, no to znaczy, że zwariowaliśmy w pewnym sensie. No ale tak wygląda polityka. Z emocjami jest trudno dyskutować. Jeżeli ludzie się utożsamiają z politykiem antyelitarnym, który mówi, no właśnie, ja pogonię tę elitę, czy to będą lekarze, czy to będą prawnicy, czy to będzie jeszcze ktoś inny, bo ci ludzie wami pogardzają, to ta emocja jest tak silna, że i historia nas absolutnie o tym uczy, że my nie zauważamy tego, że ta antyelita za moment stanie się elitą. Jak w folwarku zwierzęcym, gdzie świnie najpierw przekonały wszystkie zwierzęta, że trzeba zniszczyć człowieka, który jest właśnie elitą, a później same stały się elitą. I później już nikt nie umiał rozpoznać na końcu, czy człowiek jest świnią, czy świnia jest człowiekiem. To jest odwieczna opowieść tej zmiany, która się właśnie u nas dokonuje. Dobrze, ale powiedzmy, mamy dwie partie, które nami rządzą od co najmniej 20 lat. PO i PiS. Niezależnie jak one się wcześniej nazywały. Czy w pana ocenie, one się już, można powiedzieć, nie są w stanie nigdy dogadać, tak? No bo to już jest taka polaryzacja między nimi doszła. Czy w pana ocenie jest miejsce na trzecią partię, taką jak teraz próbuje gdzieś się zaistnieć Konfederacja, która będzie jak troszeczkę, mówić, taka soczewka, trochę ludzi z tej strony, trochę ludzi z tej strony zbierała i jakby czy ona jest w stanie reprezentować tych, można powiedzieć, wszystkich Polaków, czy to jest taka przybudówka PiS-u, która tylko próbuje udać, że jest czymś innym, czymś bardziej liberalnym? Po pierwsze, sytuacja, kiedy jest duopol partii, nie jest tragedią. Tak? Są państwa, które od wielu dziesiątek czy wręcz setek lat na tym się opierają. Stany Zjednoczone są dobrym przykładem, gdzie mamy partię demokratyczną i partię republikańską i paradoksalnie to zapewnia pewnego rodzaju stabilność i równowagę. Jeżeli jest dwóch silnych graczy, którzy zamieniają się u władzy, to jest trudno zdominować jednej z tych partii jakąś wizję państwa i to jest dobre. Generalnie prawo, jak panowie wiedzą, opiera się na równowadze, to znaczy na tak zwanym systemie checks and balances, kontroli i zbalansowania. Widzimy to w procesie karnym, gdzie musimy mieć oskarżyciela i obrońcę. Widzimy to w prawie konstytucyjnym, gdzie mamy parlament i Trybunał Konstytucyjny. Generalnie sytuacja równowagi nie jest zła. Polska ma o tyle, można powiedzieć, lepszą tragedię, chciałem powiedzieć, lepszą tradycję partyjną, że u nas nie ma takiego duopolu. On się ze względu na polaryzację kształtuje, ale mamy pewne partie, które są pośrodku i stają się takim języczkiem uwagi, prawda? PSL przez wiele lat był taką partią. Trzecia Droga z samej nazwy chciała być właśnie trzecią drogą. To się nie udało. Konfederacja oczywiście też uderza w duopol. Natomiast Konfederacja jest zupełnie inną historią. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że kiedy się przygląda temu, co mówi Konfederacja, dla mnie Konfederacja jest partią postfaszystowską i będę o tym mówił bez względu na to, co ludzie będą jakby przeciwstawiali jako argument, ponieważ mam całą masę dowodów, że tak jest w jej narracji. Więc jest to partia, która chce jedności etnicznej, jest to partia, która ma wrogów i kreuje sobie wrogów dokładnie według koncepcji schmittiańskiej, o której powiedziałem wcześniej. Ci wrogowie są przypadkowo dokładnie tacy sami, jacy byli w przypadku historycznego faszyzmu, czyli to są geje, to są Żydzi, to są obcokrajowcy, to są ludzie o innym kolorze skóry. I jest to partia, która moim zdaniem próbuje na wejściu jak klin pomiędzy ten duopol, zdobyć poparcie, bo to jest pewnego rodzaju, ma pan rację, taka wewnętrzne poczucie, no trzeba nowej krwi, trzeba czegoś, co będzie właśnie inne. Tylko problem jest taki, czy ta nowa krew nie będzie jeszcze bardziej zatruta, bo ja nie widzę w tym projekcie państwa, które chce zaproponować Konfederacja, niczego, co mogłoby być dla Polski wartościowe. Dlatego, że izolacjonizm i zamknięcie i na przykład propozycja dotycząca wyjścia z Unii Europejskiej jest dla Polski będzie katastrofą. Nie ulega dla mnie to żadnej wątpliwości. Sytuacja, w której, ja sobie zrobiłem taką analizę, poprosiłem sztuczną inteligencję o zrobienie takiej analizy korpusowej dotyczącej tego, jakich jest
w jaki sposób Konfederacja, ale także inne partie definiują swojego wroga, czy wroga dla Polski, wroga narodu. To polegało na analizie wypowiedzi polityków Konfederacji z ostatnich 5 lat i powstał z tego ranking 20 wrogów narodu. Na pierwszym miejscu jest Unia Europejska. Na drugim miejscu jest ideologia LGBT. Bardzo wysoko są Niemcy oczywiście. Bardzo wysoko jest także Soros, prawda? Który jest wizją Żyda, który kontroluje całością świata. Znamy ten model. Wiecie, co jest bardzo interesujące? Wiecie, na którym miejscu jest Rosja? Nie ma jej w tym rankingu. Nie ma jej. Po prostu Rosja nie jest wrogiem dla Konfederacji. Nie jest wrogiem nawet dla PiS-u jest wrogiem. Tak? Ranking PiS-u i wrogów pokazuje Rosję na co najmniej 5., 6. miejscu. Dla Koalicji Obywatelskiej oczywiście także. Dla Konfederacji Rosja nie jest wrogiem. Więc mamy partię, która definiuje wrogów dokładnie tak, jak mówił Schmidt, która chce jedności etnicznej, która definiuje sobie wrogów dokładnie tak samo, w jaki sposób sobie definiowali kiedyś faszyści i jednocześnie nie postrzega ani Rosji, ani Białorusi jako wroga. Więc dla mnie to jest przykład partii, która próbuje na takim sentymencie antypopisowym dojść do władzy i oczywiście to się udaje, ale tak naprawdę jej program jest dla mnie programem, który jest katastrofą dla Polski. I to, że ktoś mówi, to nie jest partia postfaszystowska, bo ona nie chce silnego państwa, absolutnie mnie nie przekonuje. Wolna Partia Austrii Jörga Haidera była dokładnie i jest taką samą wizją. To znaczy jest to partia założona przez byłych nazistów, którzy są wolnorynkowi. Ja nie mówię, że tak jest w przypadku Konfederacji. Na szczęście nie mamy byłych nazistów w Polsce, ale kombinacja tego typu pomysłów jest znana w naturze i niczego dobrego nie zapowiada. Więc konkludując, jest potrzebna w Polsce partia, która pewnie będzie próbowała ten duopol trochę złamać. Myślę, że jest miejsce dla partii, która będzie trochę bardziej konserwatywna niż Koalicja Obywatelska, a trochę mniej izolacyjna niż PiS. To nie będzie nigdy partia wielka, jak sądzę, dlatego że ta polaryzacja i te emocje są zbyt silne. Natomiast Konfederacja, moim zdaniem, to nie jest ta partia. Mimo że w taki sposób się prezentuje z powodów, to nie jest ta partia z powodów, o których powiedziałem. A kto by był w pana ocenie? Jaką taką partię mógłby stworzyć od obecnych polityków, gdzie mógłby pociągnąć ten, powiedzmy, naród, żeby pokazać właśnie, rozbić troszeczkę ten duopol? Wydaje mi się, że potrzebujemy sensownej, centrowej partii, która jest konserwatywna, ale tak jak powiedziałem, konserwatywna w duchu chrześcijańskiej demokracji, a nie konserwatywna w stylu właśnie, nie wiem, Konfederacji czy PiS-u. Dlatego, że w Polsce jest cała masa ludzi, którzy są w środku sceny politycznej. Ten podział, o którym my mówimy, ja o tym wielokrotnie mówiłem, to nie jest podział na dwa plemiona. W Polsce jest, jak pokazuje ciekawy raport Fundacji More in Common, jest właściwie 6 grup ludzi. I ci skrajni, których my oglądamy, najbardziej głośni, których postrzegamy jako zwolennicy jednej i drugiej strony, to oni stanowią około 15% po każdej stronie. Po środku są ludzie, którzy gdyby mieli propozycję sensowną, mogliby się do niej przyłączyć, gdyby na przykład dostrzegli, że te skrajności zagrażają Polsce i stabilności Polski. W związku z tym, jeżeli byłaby oferta na środku, która moim zdaniem byłaby bardziej konserwatywna niż Koalicja Obywatelska, a mniej izolacjonistyczna niż Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, miałaby sensowny program i miałaby ludzi, którzy są w stanie przyciągnąć swoją osobowością. To jest absolutnie kluczowe teraz. Wiemy, że społeczeństwo zmienia nam się w taki sposób, że program jest mniej ważny niż charyzma osób, które ten program popierają. To jest szansa na to, żeby ta partia uzyskała tego typu poziom wsparcia, że ten podział pomiędzy PiS-em byłby mniejszy i mogłaby w ten sposób trochę modelować polską scenę polityczną. Natomiast czy ona powstanie, czy nie, jak rozumiem teraz pan senator Tyszkiewicz taką partię próbuje tworzyć, jak rozumiem trochę, żeby pewnie zastąpić Trzecią Drogę. To jest sensowny, mądry człowiek. Ja nie znam programu jeszcze tej partii, ale myślę, że takie inicjatywy będą miały miejsce. To, czy one się zrealizują, czy nie, no to mówię, to zależy od wielu elementów, ale uważam, że takie miejsce jest. Ale to nie jest tak, że bardzo ciężko stworzyć taką partię polityczną w warunkach polskich, bo jednak Konfederacja wodzi się jednak na strukturach partii związanej z Korwinem-Mikke. I czy to nie jest tak, że Trzecia Droga też troszkę tutaj przegrała ten wyścig przez to, że ciężko jest tworzyć oddolne struktury, a łatwiej jest wejść w coś i przemodelować, bo mi się wydaje, patrząc nawet na tych bardzo małych graczy, którzy startowali w wyborach prezydenckich, bez struktury, bez finansów nie jesteś w stanie w
mojej ocenie w Polsce przebić pewnych szklanych sufitów. To nie jest trochę tak? Na pewno tak jest. Natomiast ja myślę, że Konfederacja... Ja nie porównywałem siły struktur lokalnych. One są oczywiście istotne. Natomiast w świecie mediów społecznościowych można robić politykę przy świadomej obecności w mediach, która jest jakby rzeczywistością nowych struktur. Prawda? To jest tak, że rzeczywistość realna współcześnie staje się coraz mniej istotna. Rzeczywistość wirtualna staje się ważniejsza. Nie ulega wątpliwości, że Konfederacja jest bardzo silna w rzeczywistości wirtualnej. Umie mówić tym językiem, jest jej łatwiej mówić tym językiem, dlatego że jeżeli skraca nam się uwaga ludzka, jeżeli skraca nam się moment czy czas, w którym ludzie chcą coś zrozumieć, to łatwiej jest w ciągu 15 sekund wystraszyć niż zachęcić do czegoś, co jest pozytywne. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani. Ewolucyjnie łatwiej jest nas właśnie przestraszyć, prowadzić w sytuację strachu, bo to jest coś, co my postrzegamy jako ważny sygnał dla nas, niż wytłumaczyć nam na przykład, dlaczego coś jest dobre. Tak? Na tym polega świat newsów. Nie znajdziecie w wydaniu telewizyjnym informacji, że ktoś przeprowadził staruszkę przez przejście dla pieszych, bo to nie jest atrakcyjne w tym sensie właśnie emocjonalnym. Więc pytanie, o jakich strukturach mówimy, czy to muszą być struktury realne, jakieś muszą być, natomiast struktury wirtualne są równie ważne. Więc wydaje mi się, że tutaj się świat trochę zmienił i jeżeli mielibyśmy do czynienia z pomysłem, który jest w stanie być obecny w przestrzeni wirtualnej, to wtedy te realne struktury, one by się pewnie znalazły, dlatego że kiedy ludzie widzą kogoś, komu się udaje budować tego typu poparcie, naturalnie się do niego przyklejają. Ja myślę, że jeżeli chodzi o trzecią drogę, to tam, tak jak ja to odbieram jako widz, jako ktoś, kto to obserwuje, był inny problem. To znaczy uważam, że partia konserwatywna musi, no bo ja rozumiem, że trzecia droga taką partią chciała być. Partia konserwatywna musi mieć w sobie trochę surowości. Tam nie było surowości. Nie wiem, z czego to wynikło. Może to wynikło z jakiejś strategii Szymona Hołowni, który nie chciał grać roli surowego ojca. Prawda? Jego działania polityczne były takimi działaniami opartymi trochę na humorze, trochę na takiej relacji przyjacielskiej. Moim zdaniem to nie jest to, czego potrzebują współcześnie ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi. Ta analiza Lejkowa, który mówi, oni idą za postawą surowego ojca, co skutkuje właśnie wyborem na przykład Trumpa, czy Nawrockiego, czy innych osób, które w taki sposób się prezentują, powinna być sygnałem dla osób, które chcą budować partię w tym obszarze. Więcej surowości, więcej, nawet bym powiedział, agresywności dobrze rozumianej w dyskusji. Niekoniecznie bon motów, niekoniecznie żartów, niekoniecznie bycia kumplem, dlatego że to nam się nie kojarzy wizerunkowo z surowym ojcem. Wydaje mi się, że to był na przykład problem, który tutaj nastąpił, że być może trzecia droga powinna być trochę bardziej pod tym względem właśnie podobna do tych partii, które wystawiają ludzi, którzy są bardziej agresywni. Na przykład być może, gdyby Szymon Hołownia zachował się trochę tak jak Przemysław Czarnek, w agresji słownej, prawda, to może to wyglądałoby inaczej. To naprawdę są bardzo ważne rzeczy współcześnie. My utożsamiamy się z wizją partii wtedy, kiedy utożsamiamy się z liderem. I ponownie ta cała historia, do której dzisiaj cały czas wracam, Karla Schmidta, który postrzegał politykę także w kategoriach męskości i zniewieściałości. To jest bardzo też interesujące. Pokazywał, jeżeli ktoś za dużo gada, jest za mało zdecydowany, to wtedy nie wydaje się męski i silny. I wtedy ludzie, jeżeli potrzebują kogoś takiego, kto jest męski i silny, no to idą za kimś, kto jest właśnie bardziej milczącym typem, nie wiem, w typie Clint'a Eastwooda, prawda? W momencie, kiedy Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, a więc parlamentu, a nazwa parlamentu pochodzi od gadania, no to w sposób naturalny on musi gadać, musi kształtować dyskusję, musi powodować, że ludzie ze sobą rozmawiają i dyskutują. A to się dzisiaj nie sprzedaje. Tak? Sprzedawał się na początku Sejm, telewizja sejmowa, nie dlatego, że ludzi interesowała rozmowa, tylko dlatego, że ludzi interesowała walka słowna. I to im się podobało, natomiast to jest coś, co szybko nuży. Więc wydaje mi się, że podsumowując to wszystko, wydaje mi się, że jest miejsce w przestrzeni centrowej, w przestrzeni może centrowo bardziej w kierunku prawym na partię, ale ona musiałaby spełnić te kilka elementów. Musiałaby mieć przywódcę, który może wyglądać jak surowy ojciec, musi być bardziej konserwatywna niż Koalicja Obywatelska i musi być obecna w strukturach wirtualnych, za którymi oczywiście trzeba pociągnąć struktury realne, ale one się znajdą, dlatego że ludzie gromadzą się wokół kogoś, kto może pokazać siłę. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie teraz w Polsce wykształcić taką siłę, ale wydaje mi się, jeżeli ja miałbym
oceniać kryteria, które ona musiałaby spełniać, no to myślę, że one byłyby takie właśnie. Ostatnio dużo podróżowaliśmy z Marcinem i tak rozmawialiśmy w samochodzie. Co się stanie, jak, można powiedzieć tak delikatnie, zniknie prezes Kaczyński? Czy w pana ocenie PiS dalej utrzyma się w ramach jednej partii, czy dojdzie do podziału na te frakcje, które tam teraz bardzo mocno już walczą? No wczoraj pan prezes został wybrany znowu jednogłośnie na prezesa tej partii. Natomiast jaka jest pana ocena, tak? Czy ta partia przetrwa, czy jednak się rozpadnie i dojdzie do jakichś podziałów na wiele małych frakcji? Wie pan, ponownie to nie jest jakiś mój obszar ekspertyzy. Mogę panu powiedzieć, co myślę jako obywatel, kiedy na to patrzę. Wydaje mi się, że przetrwa. No, odniosła olbrzymi sukces. Znaczy, wygrała wybory prezydenckie nie do wygrania. Po raz drugi. Prawda? Pierwsze z Bronisławem Komorowskim. Teraz w sytuacji zwycięstwa partii prodemokratycznych, mimo problemów bardzo istotnych, braku, wydawałoby się, oczywistego kandydata, braku subwencji, wygrała wybory. To daje siłę, ewidentnie. I ostatnie wyniki badania opinii publicznej pokazują, że to oczywiście podnosi wynik Prawa i Sprawiedliwości, bo my idziemy za silnym. No po prostu to znowu jest atawizm, prawda? Sytuacja PiS-u w sensie sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim paradoksalnie jest lepsza niż Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że w PiS-ie wykształciły się osoby, które odgrywają istotną rolę. Oczywiście Jarosław Kaczyński jest liderem, ale są tam inne osoby. Przemysław Czarnek został teraz wiceprezesem. Tam się przecież wykształcił jako także niezależna postać i premier Morawiecki, oczywiście Andrzej Duda, prawda? Jeszcze kilka osób, które stanowią grupę ludzi, którzy są w stanie kontynuować tę wizję. I ja nie sądzę, że nagle ona się rozpadnie, dlatego, że, nie wiem, Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę. Zwłaszcza, że widać, że ten pomysł działa z punktu widzenia kolejnego zwycięstwa w wyborach. Więc nie, wydaje mi się, że pomysł na partię, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, będzie miał bardzo długo popyt, bo to jest partia bardzo specyficzna. To jest partia, która jest światopoglądowo konserwatywna, natomiast w sensie gospodarczo-społecznym jest lewicowa. Więc to jest mieszanka zabójcza, dlatego że to jest partia, która na dwa sposoby zapewnia ludziom poczucie bezpieczeństwa. To znaczy z jednej strony światopoglądowo, bo mówi, my wierzymy w stare zasady, w tradycje, nie chcemy nowości, nie chcemy bardzo istotnych zmian. Z drugiej strony społecznie, mówiąc, my wam pomożemy, mamy programy 500+, 800+, inne takie działania, które były charakterystyczne dla działania lewicy, co zresztą moim zdaniem powoduje, że u nas lewica nie ma za bardzo co zaproponować, oprócz zwiększania poziomu chaosu, różnorodności, no bo akurat tę kwestię, którą lewica tradycyjnie robiła, czyli pomocy społecznej, pokrył PiS. Więc to jest program, który jest moim zdaniem atrakcyjny współcześnie i będzie jeszcze długo atrakcyjny, bo ludzie jeszcze długo będą się obawiać o swoją przyszłość, a świat prawdopodobnie będzie miejscem coraz czarniejszym, a nie coraz bardziej różowym, jeżeli chodzi o przyszłość. Więc nie mam jakiegoś takiego poczucia, że PiS stoi na skraju rozpadu, prawda? Zwłaszcza w sytuacji, w której teraz jesteśmy. Omówił pan profesor o męskości i o surowości. I czy to nie jest trochę tak, nie wiem, czy to nie będą za mocne słowa, ale czy Rafał Trzaskowski nie był troszkę za miękkim kandydatem na obecne czasy, biorąc pod uwagę na to, ile mamy mieszkańców wsi i małych miast, którzy głosują za jakimś mocniejszym ideałem, mówił pan o tej surowości, czy to nie był trochę za miękki kandydat, za bardzo z elit, żeby pociągnął wyborców z całej Polski? Wie pan, no, łatwo jest nam rozmawiać, prawda, kiedy już wiemy, jaki był wynik. To nie jest tak, że Rafał Trzaskowski poniósł jakąś wielką porażkę. No wiecie, 350 000 głosów to nie jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że na pewno w obecnym takim otoczeniu społeczno-psychologicznym komuś, kto jest inteligentem i z tego czyni swoją siłę, no bo trudno, żeby z tego czynił swoją słabość, jest trudniej. Dlatego, że no, popatrzmy na Stany Zjednoczone, prawda? Trump nie gra inteligenta. Trump posługuje się bardzo prostym językiem, wręcz prostackim w niektórych sytuacjach, pozuje na zwyczajnego człowieka i to się sprzedaje. Jeżeli ktoś mówi w 4 językach i jest z inteligenckiej rodziny, prawda, i słucha jazzu, to jest mu trudno udawać, że jest chłopakiem z Pragi, prawda, że jest albo z jakiejś małej miejscowości. Ludzie tego nie kupią. Więc oczywiście decyzja strategiczna dotycząca wystawienia takiego kandydata jakby jest związana z pewnego rodzaju poczuciem, w
czasach populizmu to nie jest populistyczny kandydat, no bo on, będąc elitą, nie będzie atakował sam siebie przecież, bo populiści atakują elitę. Więc jest to pewnego rodzaju ryzyko. To na pewno. Natomiast no, co można było zrobić innego? No nie za bardzo wiadomo, co można było zrobić innego, dlatego że tak się kształtuje, wydaje mi się, reprezentacja polityczna, jak się kształtuje partia. No, Koalicja Obywatelska też nie zacznie udawać, że jest partią ludzi z małych miast. Tu bardziej chodzi o to, że i to moim zdaniem może mieć znaczenie. Można sobie wyobrazić kogoś, kto jest inteligentem, ale jest bardziej agresywny w relacji takiej nawet słownej. Zwróćcie uwagę, wspomniał pan Janusza Korwin-Mikkego, który jest postrzegany jako osoba, oczywiście jako trochę osoba dziwna, powiedzmy, która jest raczej takim kolorowym ptakiem polskiej polityki, ale on w sobie łączy elementy wiedzy, inteligencji, wykształcenia i ostrości takiej retorycznej bardzo mocno, prawda? To on był pierwszym, który masakrował właśnie słowem. Wydaje się, że być może strategia Rafała Trzaskowskiego powinna być bardziej agresywna na tym poziomie właśnie słownym. On mógł cały czas pozostać inteligentem, reprezentantem elity, ale jednocześnie osobą, która jest w stanie wykorzystać te zdolności komunikacyjne do tego, żeby trochę być bardziej surowym i atakującym. Ja pamiętam taką sytuację z jednej z debat, kiedy Rafał Trzaskowski odszedł od stołu, przy którym rozmawiał z Grzegorzem Braunem, mówiąc, nie będę tego słuchał. Tak nie można zrobić. Po prostu tak nie można zrobić. To jest tak, jakby ktoś szedł z ringu po prostu. To jest ring i trzeba tego człowieka pokonać. I on był w stanie go moim zdaniem pokonać. Inteligencją, słowem, ripostą. Natomiast zrezygnował z tej walki. To jest atawistyczne poddanie się niestety. Tak nie można zrobić. Zwłaszcza z kimś takim jak Braun. Po prostu albo trzeba Brauna zniszczyć słowem, albo Braun zniszczy ciebie. Po prostu nie ma innej możliwości. I to są sytuacje, które mogą nieraz decydować u ludzi, którzy mają właśnie takie atawistyczne podejście, wygrywa silniejszy, ja idę za silniejszym, chcę być przy tym, kto ma siłę. To są sytuacje, które są kluczowe. Prawda? Więc kiedy ja obserwowałem to uważam, że tutaj mógł być popełniony pewien błąd takiej natury właśnie czysto psychologicznej, bo jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że Rafała Trzaskowskiego było na to stać, natomiast albo analiza ludzkich emocji dokonana na przykład przez jego sztab, albo może jeszcze coś innego spowodowało, że on nie chciał wejść w tę walkę, a moim zdaniem powinien był. Dlatego, że to jest coś, co obecnie daje poparcie. Pojedynek nie mieczem, nie na pistolety, ale na słowa, prawda? I to powoduje, że ludzie stają za tobą, zwłaszcza ludzie, którzy nie mają poczucia sprawczości, którzy się czują słabi, zaczynają cię podziwiać, bo ty jesteś sprawczy i ty jesteś silny. Ale jak odchodzisz od stołu, no to nie wydajesz się sprawczy, ani silny. To wysoki wynik Grzegorza Brauna, że jesteśmy przy nim, wynika z tego, że jest taki dobry i elokwentny w potyczkach słownych, czy po prostu z tego, że tak skrajnie jest taką skrajną prawicą i ludziom się te poglądy podobają? Z wielu elementów. I z tych, o których pan powiedział, także to wynika. Znaczy, po pierwsze, Grzegorz Braun przebrał się za surowego ojca. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, on jest parę lat starszy ode mnie, a wygląda tak, jakby mógł być pewnie moim ojcem. Kiedyś nie miał brody, teraz ma brodę, ma rogowe okulary, to jego tradycyjne szczęść Boże. No to on gra rolę. Tak? On jest aktorem, który gra surowego ojca. Ten sposób mówienia, ten głęboki głos, on jest też takim archetypicznym przykładem tego, jak mówiłby właśnie dziad, ojciec, przodek, prawda? To są bardzo atawistyczne komunikaty, które gdzieś tam zostają odbierane. On jest sprawny intelektualnie i sprawny słownie, co pokazał w wielu miejscach. No wtedy, kiedy dziennikarka zapytała, czy nie przeszkadza mu przeszłość Nawrockiego, on powiedział, mi bardziej przeszkadza pani teraźniejszość. No to jest sztych, który może formalnie się podobać, mimo że jest absolutnie idiotyczny, prawda? Bo nagle kandydat na polityka czy polityk mówi, nie przeszkadza mi to, że facet pochodzi ze środowiska, które jest kojarzone ze środowiskiem mafijnym i być może będzie szantażowany. Nie przeszkadza mi to, prawda? Bardziej mi przeszkadza dziennikarka, która zadaje mi niewygodne pytanie. Jest bzdura, to jest idiotyzm i to jest głupota. Moim zdaniem Braun jest poganinem, który udaje katolika. To znaczy jego myślenie o świecie jest... On na wierzchu wydaje się chrześcijaninem i katolikiem, prawda? Natomiast jest pobielanym grobem, jak to, żeby zacytować jego ulubioną książkę. Mianowicie on wyznaje poglądy, które nie mają nic wspólnego na przykład z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest uniwersalistyczne. Jezus rozmawiał z każdym. Tak? Rozmawiał z obcymi, rozmawiał z ludźmi, którzy etnicznie byli od niego odrębni. Braun nie gada z takimi ludźmi, tylko chce ich wyrzucić. Chce, żeby Polska była jednolita. Czyli wierzy w jakąś esencję narodowości, co znowu go oczywiście bardzo mocno zbliża do myślenia faszystowskiego,
i sprzeciwiając się uniwersalizmowi jest zupełnie niechrześcijański. Moim zdaniem, znaczy Braun wie to, ale on nie rozumie, dlaczego katolicki oznacza powszechny. Dla niego katolicki prawdopodobnie oznacza polski i być może chciałby, żeby Maryja była Polką i żeby Jezus był biały i żeby był Aryjczykiem. Z tego, co on mówi, niestety wynikają takie konsekwencje. Uważa, że kara śmierci powinna być wprowadzona, mimo że jego kościół sprzeciwia się karze śmierci w sposób jednoznaczny i opowiada bzdury na temat uzasadnienia, dlaczego tak miałoby być. Więc można by było tego Brauna rozłożyć na czynniki pierwsze, pokazać, że udaje, że jest przebierańcem, że jest poganinem, który udaje chrześcijanina, prawda? Jest osobą, która nie chce obcych wpływów, ale jednocześnie, jak powiedziałem, na liście wrogów polskiego narodu nie ma ani Putina u niego, ani nie ma Białorusi, ani nie ma kogoś, kto w sposób oczywisty nam obecnie najbardziej zagraża, o wiele bardziej niż Unia Europejska, ale ponieważ sprzedaje się w tym spektaklu politycznym jako surowy ojciec, który mówi szczęść Boże, ludzie nie zaglądają za to udawanie. I to jest, można powiedzieć, też rzecz, której chyba współcześnie duża część polityków nie rozpoznaje. My głosujemy teraz na aurę, a nie na poglądy. Patrzymy na człowieka i mówimy, podoba mi się ten człowiek, ja się z nim utożsamiam. A więc jeżeli ktoś zakłada maskę, jeżeli ktoś dobrze gra, jest dobrym aktorem, może wygrać wybory. Może uzyskać 6, 7, 15, może jeszcze więcej procent. To jest niestety cecha naszych czasów, że tak myślimy. Nie za bardzo można to szybko zmienić, można tylko o tym rozmawiać, pokazywać, że to jest po prostu jedno wielkie udawanie, za którym jest kompletna pustka. Ale ludzie w dobie TikToka nie dostrzegą moim zdaniem tej pustki, tylko zobaczą właśnie bardzo fajnego, starszego pana, który pięknie mówi po polsku, no i wygląda jak nasz przodek, w związku z tym chyba mógłby kierować tym państwem, nawet jeżeli mówi kompletny idiotyzm. A w kwestii jeszcze Koalicji Obywatelskiej, ostatnie badania pokazują chyba 7% spadek poparcia. Czy te wybory i to, że wygrał teraz obecnie pan Karol Nawrocki, elekt, to jest czerwona kartka dla koalicji i czego można się spodziewać w przyszłości? Bo ja zakładam, że wyborów przedterminowych nie będzie, ale co się zadzieje w 2027? Czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość, zakładam, że może w koalicji z Konfederacją będą rządzić, a koalicja będzie w opozycji? No bo ostatnio, że tak powiem, nie mają dobrej prasy, mówiąc kolokwialnie. Zapomniałem swojej szklanej kuli, to bym powiedział, jak w 2027 roku. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, te zmiany, o których dzisiaj rozmawiamy, to znaczy potrzeba konserwatyzmu, skręcenie na prawo społeczeństw, raczej nie wskazuje, żeby koalicja miała mieć większość konstytucyjną w następnym parlamencie. Może natomiast wskazywać, że taką większość może osiągnąć PiS z Konfederacją. Nie jest to wykluczone, dlatego że jeżeli oni nadal będą straszyć Polaków nieprawdziwym wrogiem, Unią Europejską, Sorosem, jednocześnie nie uznając za prawdziwego wroga Putina, no to może udać się przez tą maskaradę w pewnym sensie doprowadzić ludzi do przekonania, że no trzeba jeszcze bardziej pójść w kierunku tej skrajności, jaką jest prawica. Uważam, że będzie to bardzo złe dla Polski, dlatego że Polska potrzebuje wartości liberalnych, takich jak mądra otwartość, takich jak koalicja z innymi, którzy nie są źli tylko dlatego, że są Niemcami albo Francuzami, bo to jest idiotyczne myślenie, które próbuje nam się wstawić w głowę. Potrzebuje Unii Europejskiej właśnie dlatego, żeby mieć przewagę, czy żeby mieć lepszą pozycję wobec Niemiec i Francji, bo łatwiej jest sobie z tymi państwami radzić, które są od nas silniejsze cały czas gospodarczo, kiedy jesteśmy w ramach struktur, które nam dają możliwość zawarcia koalicji z mniejszymi państwami, niż wtedy, kiedy będziemy poza taką strukturą, już na pastwę wschodu wystawieni. Więc jest cała masa racjonalnych powodów, żeby partia otwarta, proeuropejska miała dosyć wysokie poparcie. Ale to przedstawienie, w którym wszyscy bierzemy udział, które jest bardziej oparte właśnie na aurze, na straszeniu, na emocjach, a nie na racjonalności, może doprowadzić do tego, że taka partia jak PiS i Konfederacja będą miały nie tylko zwycięstwo w następnym parlamencie, ale tak jak mówię, zbliżą się, a może nawet będą miały większość konstytucyjną. To są sytuacje, jak powiedziałem, dla Polski groźne, więc w tym momencie potrzebne jest moim zdaniem nie tylko w Koalicji Obywatelskiej, ale w ogóle w społeczeństwie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób dać odpór temu myśleniu, które według mnie jest złe. To znaczy, w jaki sposób nauczyć się mówić emocjami, w jaki sposób pokazywać, że partia, która nie jest PiS-em i nie jest Konfederacją, może być partią zdrowo konserwatywną i wcale nie musi zagrażać porządkowi normatywnemu, religii i innym tego typu elementom.
po to, żeby ten balans, o którym sobie wcześniej powiedzieliśmy, który jest cenny dla demokracji, zaistniał. To znaczy, gdyby panowie mnie poprosili o jakieś przewidywanie, ja myślę, że Koalicja Obywatelska przegra następne wybory w roku 2027. Pytanie jest, jak bardzo? Znaczy, jak bardzo strona prodemokratyczna przegra te wybory? Bo wydaje mi się, że właściwym rozwiązaniem dla Polski jest takie, żeby była ona silną opozycją. Silną opozycją, a więc taką, która nie doprowadzi na przykład do zmiany ustrojowej, nie doprowadzi do wypowiedzenia umów międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem cel, który i tak będzie trudno osiągnąć. Więc myślę, że rozmawiamy tutaj raczej o tym, ażeby przegrać na poziomie, który nie zaburzy równowagi w Polsce, a nie żeby wygrać. Bo tak jak mówię, te zmiany psychologiczno-społeczne, technologiczne, o których mówimy, to są zmiany, z którymi naprawdę bardzo trudno sobie poradzić. No chyba, że pojawi nam się jeszcze jeden element na tej scenie, który w ogóle to zmieni, bo trochę czasu jeszcze jest, więc zobaczymy. Ale tak, skręt na prawo jest faktem i moim zdaniem bardzo trudno będzie go zatrzymać. Tu przechodząc do rzeczy może bardziej prawnych, to będzie pytanie, myślę, że bardzo skomplikowane i trudno, odpowiedź nie będzie prosta, ale jak w takim razie teraz, w obecnej sytuacji, przywracać w Polsce praworządność? Jeżeli wiemy o tym, że jest ponad 3000 wakatów sędziowskich nieobsadzonych, minister Bodnar zastanawia się, co zrobić, mamy neosędziów, neo-KRS. Od czego pana zdaniem powinien zacząć rząd te wszystkie zmiany? No bo mieliśmy też szumne zapowiedzi, 100 konkretów na 100 dni. I z perspektywy myślę, że prawicy ona widzi, że te rzeczy nie są w ogóle rozliczane, że Koalicja Obywatelska nie rozlicza za bardzo, czy nie rozlicza ostro poprzedników swoich, ale już nie patrząc nawet na rozliczenia, od czego trzeba by zacząć, żeby powoli tą zapaść w sądownictwie wyciągnąć? Nie wiem, moim zdaniem jest za późno, żeby cokolwiek robić. Znaczy, ja jestem tutaj strasznym pesymistą w tym zakresie, no bo myślę, że cały program naprawy polskiego sądownictwa polegał na myśleniu, że Rafał Trzaskowski wygra wybory i będzie można przeprowadzić zmiany ustawowe. Rafał Trzaskowski przegrał te wybory, a Karol Nawrocki będzie kontynuował stanowisko Andrzeja Dudy i nie wyobrażam sobie, żeby nie zawetował ustawy, która, nie wiem, zmienia KRS, zmienia polskie sądownictwo, likwiduje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, moim zdaniem, wydaje mi się, że ta praworządność po prostu nie zostanie przywrócona. I w ogóle musi zostać jakby zredefiniowana. Bardziej wydaje mi się, to co sobie teraz myślę, to jest sytuacja i kto wie, może nawet to będzie lepsze dla całej sprawy. Wydaje mi się, że najważniejszym problemem, z którym mamy tutaj do czynienia w tej sytuacji społeczno-psychologicznej, o której cały czas mówimy, jest nie to, że systemowo nie naprawiono niczego, ale że nie ukarano osób odpowiedzialnych osobiście za to, co się stało. Więc tak naprawdę z perspektywy postrzegania autorytetu prawa poważniejszym problemem jest to, że ta komisja, która próbuje zebrać dowody na winę, nie wiem, Zbigniewa Ziobry czy kogokolwiek innego, zupełnie sobie z tym nie radzi, dlatego że ludzie patrzą na to i mówią tak, czyli przez 10 czy przez 8 lat mówiliście nam, że ktoś tutaj dokonuje ogromnego przestępstwa konstytucyjnego, a później nagle się okazuje, że nie można mu udowodnić tego czegoś, że nie można mu tego wykazać i nie można go ukarać. Proszę zwrócić uwagę, jaka była strategia PiS od samego początku. Oczywiście PiS, dlatego że miał taką możliwość, działał ustawami, ale działał też atakując konkretne osoby, które są symbolami pewnej wizji, na przykład sądownictwa. To ostatnie dziecinne, infantylne, absolutnie nieodpowiadające głowie państwa przedrzeźnianie profesora Strzembosza jest takim narzędziem, które jest takim trochę trumpowskim sposobem działania, prawda? Tak jak mówię, infantylnym, prostackim, ale na wiele osób to działa. Jest jakaś osoba, która jest przedstawiona jako symbol czegoś i tę osobę się atakuje. Kiedyś to był pan profesor Rzepliński, to były takie osoby właśnie jak, nie wiem, Waldemar Żurek. PiS myśli w kategoriach współczesnych, takich jakby skonkretyzowanych idei w konkretnej osobie. A koalicja nie potrafi tak myśleć. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, Julia Przyłębska spotykała się z politykami Prawa i Sprawiedliwości w Trybunale Konstytucyjnym. Czy słyszeli panowie jakikolwiek ruch ze strony koalicji, ażeby tę sprawę wyjaśnić? Do tego nie trzeba ustawy, do tego trzeba postępowania karnego. Tak? Po prostu postępowania. To jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tam doszło do przestępstwa. I nic się nie zdarzyło w tym zakresie. Może teraz jest czas, żeby się zdarzyło, dlatego że ustaw i tak już nie ma sensu pisać, bo nikt ich nie zaakceptuje w Pałacu Prezydenckim. Więc może trzeba tak naprawdę pokazać, na czym polegały te przekręty. I z Pegasusem, i w tym Trybunale Konstytucyjnym, i w innych miejscach. Prawda? O czym rozmawiał Jarosław Kaczyński z panią Przyłębską na tak zwanych obiadkach? Czy tam nie dochodziło do sytuacji, w których
można by było mówić o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli koalicja rozpoczęłaby działania nie tyle systemowe, tylko pokazujące, że tam było zło, to proszę mi wierzyć, w sensie obrony autorytetu praworządności zrobiłoby to o wiele więcej, bo ludzie by zobaczyli coś, co dla nich jest zrozumiałe. Była zbrodnia, jest kara. A wszyscy mówili o tym, że zbrodnia była wielka, a kary nie ma żadnej. W związku z tym ludzie mówią, no nie, no to chyba był blef jakiś, to było jakieś oszukiwanie nas, no bo niby dlaczego, to jest naturalne. I zobaczycie też, że jeżeli PiS dojdzie do władzy, to on od razu rozpocznie nie od zmian systemowych, tylko od atakowania ludzi. Konkretnie to będą, i to wiadomo nawet, kto to będzie, prawda? Jako symbole tego, co się działo. I nagle okaże się, że ludzie bardziej będą rozumieli taką, przepraszam, taką prostacką sprawiedliwość, oko za oko, ząb za ząb, wyznaczenie sobie ludzi, którzy są symbolem i ich zaatakowanie, bo tak ludzie myślą. Nieraz w sposób uproszczony, ale tak myślą, niż kwestie związane z jakąś systemową naprawą. Więc jeżeli ja miałbym cokolwiek w tym momencie radzić koalicji w zakresie odbudowania autorytetu praworządności, to ja bym zapomniał o zmianach systemowych, dlatego że w tym momencie już na nie nie ma przestrzeni, one się nie zdarzą. Jedyna rzecz, jaką można zrobić, to można działać nie ustawami, tylko innymi, legalnymi działaniami. I takimi działaniami jest wyjaśnienie tych wszystkich przekrętów prawdopodobnych, które miały miejsce wokół tego ataku na praworządność. Bo to przynajmniej pokaże, mieliśmy rację, że tam stało się coś bardzo złego i dlatego podjęliśmy działanie, żeby tych ludzi ukarać. Jeżeli to nie będzie pokazane, no to nie będziemy mieli ani zmiany systemowej, ani pokazania, że ktoś robił coś złego. No więc do jakiej konkluzji naród polski dojdzie? No to chyba Polacy nic się nie stało, prawda? Skoro ani jedno, ani drugie nie miało miejsca. I to będzie kompletna niesprawczość, no, która się zemści, dlatego że w świecie, który kocha silnych, sprawczych ludzi, nagle się okaże, że ani systemowo, ani konkretnie w zakresie ukarania winnych sobie z tym nie poradzono. No i to będzie wizerunkowa katastrofa. Rozmawialiśmy ostatnio też na spotkaniu z przedstawicielami jednej ze spółek Skarbu Państwa. Osoba, która jest w tej spółce za czasów jeszcze PiS-u i za czasów teraz PO. No i ona powiedziała nam tak, że za czasów PiS-u może nie do końca były te wszystkie czynności, które oni podejmowali, prawnie legitymizowane, natomiast ta spółka się dosyć mocno rozwijała. Natomiast kwestia jest taka, że w momencie, kiedy zmieniło się jakby zarząd tej spółki po wyborach, kiedy po te wybory koalicja wygrała, to wszystkie czynności praktycznie zostały zabetonowane. Wszyscy się tak boją cokolwiek podpisać, że będą rozliczani za 2, 3, 4 lata, tak, że praktycznie mówi, że spółka stoi, można powiedzieć, już na krawędzi gdzieś tam swojej bytności, a teraz po wyborach prezydenckich, no to mówi, że z tego co wiedzą, to zarząd będzie się zastanawiał, czy się po prostu nie wycofać, bo tak się boją tych rozliczeń, tak? No to pytanie, dlaczego taka obawa w ludziach PO, którzy powinni być teraz twardzi, tak? I zarządzać tym, pokazać, że my jesteśmy lepsi niż tamci, a zabetonowanie się i tak naprawdę ukrywanie się, nie podejmowanie żadnych ryzykownych działalności. Pan Obajtek wczoraj, oglądałem z nią wywiad, oczywiście chwali się, że u niego było bardzo dobrze, mówimy akurat o tej spółce, no ale ta osoba, która jest z tej spółki, mówi, że rzeczywiście może ta jakby fuzja, do której doszło, nie była do końca prawidłowo zrobiona, natomiast ona doszła, ta spółka się rozwinęła, ona jest nie tylko w Polsce, jest w Niemczech, jest w Czechach, jest w innych krajach i jakby wypłynęła na wody europejskie, międzynarodowe, tak? Trudno mi się wypowiedzieć, czy trudno to oceniać, co jest przyczyną takich sytuacji, czy one są powszechne, czy nie. Natomiast być może to jest jakiś efekt tego, o czym sobie powiedzieliśmy na początku. To znaczy, jeżeli państwo jest kierowane jedną siłą polityczną, to łatwiej jest podejmować odważne decyzje, prawda? Kiedy ma się prezydenta, kiedy swojego i kiedy rządzi się poprzez ministrów i premiera, bo się ma większość w parlamencie, no to wtedy państwo działa, dlatego że te decyzje, nie ma wytłumaczenia, trzeba te decyzje podejmować. Dlatego, tak jak mówię, ta sytuacja, z którą teraz będziemy mieli do czynienia, no pewnie będzie powodowała taką niedecyzyjność, no bo po pierwsze po tej przegranej ta sytuacja zwycięstwa roku 2023, które było niewielkie, które było oparte na sojuszu partii, które nie mają jednolitej wizji politycznej, staje się jeszcze bardziej kruchy. Dlatego, że jeżeli spada nagle o 7% koalicji, no to rzeczywiście, tak jak pan mówi, ludzie, którzy siedzą w spółkach Skarbu Państwa, zaczynają się oglądać trochę za siebie. To już jest niedużo czasu, prawda? Nikt nie chce ryzykować. Więc to jest ta niedecyzyjność, która oczywiście może być szkodliwa, bo czasami, jak wiadomo, brak decyzji jest gorszy niż decyzja nawet zła.
ale która jednak popycha w jakimś kierunku. Może nie tragiczna, ale taka, która powoduje, że się reaguje w jakiś sposób. Może to nie jest reakcja optymalna, ale jakaś jest. Nieraz ten brak reakcji powodowany strachem czy jakimś takim efektem mrożącym jest problematyczny. Rozumiem, to dostrzegam, no ale nie mamy na to wpływu. No, w taki sposób nam się to potoczyło, że słaba dosyć koalicja teraz jest jeszcze słabsza, w związku z tym ludzie zaczynają w taki sposób reagować. Nie znaczy to, że decyzje PiS-u zawsze są mądrzejsze niż decyzje Koalicji Obywatelskiej, tylko że PiS z natury rzeczy był partią bardziej taką hegemoniczną, która właśnie być może bez dyskusji, na zasadzie posłuszeństwa, no bo pewne rzeczy, tak jak je obserwowałem, no dla prawnika były dosyć szokujące, myślę, prawda, dotyczące decyzji, które były podejmowane w Prawie i Sprawiedliwości, tak jakby ktoś po prostu zamknął oczy i powiedział, robię, wierzę prezesowi i wszystko jedno, prawda, on mnie uratuje. No i akurat tak się zdarzyło, że prawdopodobnie tych ludzi niewiele spotka, bo nawet jak nie prezes uratuje, to prezydent na przykład ułaskawienie, prawda, ale mogło być różnie, prawda, te 350 000 głosów czy 370 mogło pójść w drugą stronę i wtedy tych ludzi by ktoś już nie uratował. Może to też świadczyć o tym, że ma pan w Koalicji Obywatelskiej ludzi bardziej świadomie myślących niż w PiS-ie. Tak? Nie chcących się ślepo podporządkować kierownictwu, bo to kierownictwo nas zawsze uratuje. To nie musi być zła cecha tych ludzi, chociaż może to być zła cecha dla Polski, czy dla kierowania tymi spółkami. Więc jest to sprawa bardzo złożona, prawda? Ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że ślepe wykonywanie rozkazów, nawet jeżeli przynosi jakieś korzyści, jest dobrym podejściem do zarządzania. Wydaje mi się, że trzeba było tutaj raczej znaleźć jakiś złoty środek, a nie... I jestem daleki od twierdzenia, nie mówię, że pan je formułuje, ale ja jestem daleki od twierdzenia, że ponieważ zapisu kierownictwo spółek Skarbu Państwa wykonywało ślepo działania i było to dynamiczne, to było dobre, a teraz, ponieważ jest obawa, czy ktoś koalicji nie rozliczy, to jest złe. Nie, ani jedno, ani drugie nie jest dobre z zupełnie innych powodów, prawda? Trzeba by było pewnie znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym, jak zwykle, no ale w spolaryzowanym społeczeństwie on nie zostanie znaleziony. No właśnie, panie profesorze, to teraz jest pytanie takie, czy to jest taki strach przed tym, że nowa ekipa przy zmianie władzy będzie rozliczać starą i lepiej nie rozliczać, żeby potem nie być samym rozliczonym? Czy wynika to z tego, że pan minister Bodnar skupił się na innych rzeczach związanych z legislacją europejską i nie ma takich twardych decyzji w rozliczaniu tych przestępstw? No ja jestem oczywiście na stanowisku, że dopóki nie ma wyroku, osoba jest niewinna, ale no nie widzimy takich drastycznych i mocnych rozliczeń osobowych. To z czego to wynika? Nie wiem do końca. Wydaje mi się, że może to być może wynikać z tego, że przyjęto tutaj taką strategię, że komisje śledcze mają być tą przestrzenią, w której dokonuje się tych rozliczeń osobowych. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości ma być bardziej od systemowych zmian, które najpierw trzeba było przygotować z nadzieją, że zmieni się prezydent, który je zaakceptuje, no ale niestety prezydent nie zmienił się w takim kierunku, w którym to będzie mogło być zaakceptowane, a jednocześnie te komisje radzą sobie tak, jak sobie radzą. Myślę, że tutaj nie musimy się pastwić nad tym. Jest wiele krytycznych głosów dotyczących tego, że no po prostu sobie nie radzą. Tak, że tam nie ma poczucia, że dochodzi do jakiegoś rzeczywistego, sensownego pokazania błędów, rozliczeń. Trochę dochodzi do przepychanek, jakichś uszczypliwości zupełnie niepotrzebnych. Więc być może tak to miało być. No ale się nie udało z tego względu, że komisje nie radzą sobie, no a tutaj wygrał Nawrocki, a nie Trzaskowski. No w związku z tym te przygotowywane zmiany, one po prostu nie wejdą w życie ze względu na weto prezydenta. Natomiast myślę, że jest cały czas, żeby jeszcze to zrobić. To znaczy do następnych wyborów jest jeszcze trochę czasu i ja naprawdę nie myślę o tym w kategoriach, nie wiem, jakiejś zemsty indywidualnej, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że pokazanie, że zło miało miejsce, jest kluczowe, jeżeli ludzie mają się sprzeciwiać takim działaniom w przyszłości. No bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli my jako prawnicy mówiliśmy przez całe rządy PiS-u, że tutaj się dzieją straszne rzeczy, a teraz nagle nikt nie umie pokazać, na czym ta straszność polegała i nikt nie pokazuje w ogóle tego całego zła, no to ludzie pomyślą, słuchajcie, może tam się nic takiego strasznego nie działo, więc jeżeli następnej kadencji PiS z Konfederacją pójdą jeszcze dalej, to ludzie powiedzą, no skoro tam to nie było złe, no bo nikt nie pokazał, no to może to także nie jest złe. Więc my tu rozmawiamy o autorytecie prawa i państwa i o pewnej wiarygodności tak naprawdę, także prawników, no bo nie ulega wątpliwości, że ogromna większość prawników w czasach rządu PiS-u słusznie przedstawiała to, co PiS robił, jako zbrodnicze, jeżeli chodzi o praworządność. Niszczenie niezależności sądownictwa, prześladowanie sędziów. No i teraz, jeżeli, tak jak mówię, mówiliśmy o zbrodni, natomiast państwo nie jest w stanie wyegzekwować kary, no to trochę te nasze słowa być może brzmią jako puste. Prawda? No więc trzeba by było coś z tym zrobić, po to przynajmniej, żeby ten autorytet prawa ochronić i żeby pokazać,
żeby zło nazwać złem, a na razie to się nie udaje. Więc to mam tylko na myśli, że jeszcze przez ten czas pewnie, który pozostał, to należy zrobić, bo jeżeli się tego nie zrobi, no to wejdziemy, powiedzmy, w 3. kadencję PiS-u, w którym PiS powie, no słuchajcie, no chyba się nic nie stało, dlatego że my tutaj przed wami stoimy i nie wiem, Zbigniew Ziobro znowu jest ministrem sprawiedliwości, prawda? No więc kontynuujemy to, co robiliśmy, bo najwyraźniej to było dobre, bo gdyby było złe, to przecież ktoś by nas ukarał, nieprawda? Zwróćcie uwagę, że przecież Ziobro tym gra, no wielokrotnie, kiedy wzywa od nieudaczników i tak dalej. No, moim zdaniem tutaj jakby rząd i koalicja i ludzie, którzy bronią wartości liberalnych, no nie potrafią stanąć w szranki z takim człowiekiem. No, on wyśmiewa ich nieudolność, a oni nadal są nieudolni. No, mówię tutaj na przykład o tych komisjach, prawda? No nie, tak nie może być, dlatego że to, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, ten podziw dla surowości, dla sprawczości, no po prostu działa jednoznacznie. No, ludzie wolą mieć kogoś, kto jest silny, sprawczy przy sterach rządu, niż kogoś, kto sobie z tym nie umie poradzić. No i to wydawałoby się, że jest całkiem oczywiste. I teraz, kiedy już ta zmiana systemowa nie jest możliwa, no bo nie jest, bo Nawrocki na nią nie pozwoli, wydaje się, że cała para w gwizdek, cała inicjatywa powinna pójść w tym kierunku, żeby pokazać, że to, co PiS robił, było rzeczywiście złe. A czy to nie jest tak, że PiS, tak jak pan wcześniej profesor powiedział, działał troszeczkę na granicy prawa, łamiąc te prawo w różnych aspektach ustawodawczych, ale był w tym skuteczny. Robił to, co chciał, tak można powiedzieć. Natomiast teraz my, chcąc rozliczać, no nie chcielibyśmy stawać w tych samych szrankach i być kimś takim jak PiS i robić to w ten sam sposób, tylko dlatego właśnie chyba, mi się tak wydaje przynajmniej, PO i te komisje są może troszeczkę nieporadne, bo działają w granicach prawa i zgodnie z prawem, tak? I tutaj wykorzystywanie przez ministra Ziobrę czy przez innych kruczków prawnych, no niestety ma takie swoje konsekwencje. Wie pan, myślałem tak przez jakiś czas, że tak jest, ale później pomyślałem sobie, że jednak jest inaczej, bo są 2 rodzaje narzędzi prawnych. Są narzędzia prawne, które są powolne i są narzędzia, które są szybkie. I są narzędzia, które są nielegalne i są narzędzia, które są legalne. I teraz paradoksalnie Koalicja Obywatelska zdecydowała się bardzo często na wybór narzędzi wolnych i nielegalnych, takich jak na przykład pozbawianie pensji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wie pan, ja byłem osobą, która reprezentowała społeczeństwo obywatelskie przeciwko zmianom PiS-u. Byłem pełnomocnikiem przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie 4715, która była kluczową sprawą ataku PiS-u. Krytykowałem ich przez 8 lat, ale jestem pierwszą osobą, która powie, że pozbawienie pensji sędziów Trybunału Konstytucyjnego legalnie wybranych jest po prostu nielegalne i w ogóle nie ma o czym mówić. Więc ma pan sytuację taką, w której niby rząd, który powinien przestrzegać prawa, zastosował środek mało skuteczny, mało spektakularny, bo odciął pieniądze, nielegalny, zamiast zastosować środki, które są szybkie, agresywne i są legalne, bo postępowanie karne nie jest w Polsce nielegalne. Jeżeli ja mam podejrzenie, że pan Jarosław Kaczyński ustalał z panią Przyłębską jakiś sposób działania sądu konstytucyjnego, że pan Dworczyk przychodził i tam dyskutował o terminach, to ja to muszę sprawdzić i to jest legalne i bardzo spektakularne i bardzo agresywne w pewnym sensie. No więc ma pan dziwną sytuację, w której wybiera się powolne, a często nielegalne działania zamiast agresywnych, szybkich i legalnych. O to mi chodzi, prawda? Że żeby pokazać sprawczość, trzeba pokazać, że ktoś był winny, najlepiej, jeżeli ta wina ma twarz, dlatego, że wtedy ludzie sobie mogą skojarzyć, ten człowiek był za to odpowiedzialny, poniósł tę odpowiedzialność, więc mam uzasadnienie, żeby stwierdzić, że to, co robił wcześniej, było złe. Natomiast tak naprawdę mamy wystawianie się na bardzo łatwe strzały prawne, bo jeżeli któryś z tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który w tym składzie w ogóle kwestionuje sądy międzynarodowe, pójdzie do takiego sądu międzynarodowego i zaskarży to, że jemu zostało zabrane wynagrodzenie, to wygra i dostanie odszkodowanie i to będzie dopiero wstyd. Natomiast nie zostały przeprowadzone działania szybkie, sprawne, które są całkowicie legalne. I tego nie rozumiem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. A czy w pana ocenie za te 3 lata willa we Włoszech będzie bezpiecznym miejscem dla Romana Giertycha, czy nie? No wie pan, nie chciałbym się wypowiadać na temat konkretnych osób, natomiast myślę, że sobie odpowiedzieliśmy na pytanie. Są pewne osoby, które będą na pewno traktowane przez następny rząd jako główne cele ukarania za rzekomą nielegalność tego, co robiły. No i wydaje mi się, że niestety pan mecenas Giertych może być jedną z takich osób, prawda? To znaczy w sposób naturalny on walczy dosyć agresywnie z PiS-em.
jest szefem tego zespołu do spraw rozliczeń, no i w sposób naturalny w tej walce oko za oko, no on będzie jakimś tam celem, prawda, dla tego nowego rządu. Więc będziemy mieli powtórkę z rozrywki, ze słabej rozrywki, w której rząd, zamiast zajmować się rzeczywiście jakąś naprawą systemową polskiego sądownictwa, no będzie ścigał jakichś ludzi, których będzie wyznaczał jako wrogów publicznych. To też jest bardzo smutne, bo oczywiście odpowiedzialny rząd nie powinien zajmować się tego typu działaniami, zwłaszcza, że ta narracja, że obecna władza łamie prawo bardziej niż ta wcześniejsza, jest absurdalna. Mam nadzieję, że dla każdego prawnika, chociaż teraz już mam też pewne wątpliwości, jak słucham niektórych. To, co robiła władza PiS z polskim prawem, to była dżuma i cholera połączone, natomiast te rzeczy, które się teraz zdarzają, no to może jest jakieś przeziębienie, prawda? Twierdzenie, nie wiem, że Adam Bodnar jest gorszy od Zbigniewa Ziobry w zakresie naruszania porządku prawnego jest absurdalne. Jest absurdalne. Czymś zupełnie innym jest sytuacja, nie wiem, nawet odwołania prokuratora, który nie korzysta konstytucyjnie ze swojej niezależności, nie jest chroniony konstytucyjnie, porównane z atakiem na sądownictwo, na Trybunał Konstytucyjny, który ma swój rozdział w Konstytucji. No, prawnicy to rozumieją, że ta waga naruszeń jest, jeżeli nawet miały miejsce, to jest zupełnie nieporównywalne. Natomiast oczywiście zostanie to przedstawione opinii publicznej jako o wiele gorsze. Znaczy atak na prokuraturę prawny będzie traktowany jako o wiele większe przestępstwo niż atak na całe sądownictwo. I na pewno, biorąc pod uwagę propagandę PiS-u, wielu ludzi w to uwierzy. Jeszcze przechodząc do takiej trochę political fiction, panie profesorze, profesor Antoni Dudek nazwał powszechne wybory prezydenckie jedną z największych toksyn współczesnej demokracji. Jego zdaniem prowadzą one do głębokiej polaryzacji, ponieważ zwycięzca zdobywa władzę minimalnie większą, pozostawiając dużą część społeczeństwa rozczarowaną. Jako alternatywę proponuje wybór prezydenta przez szerokie zgromadzenie narodowe, złożone z 1000 osób, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów. Prezydent miałby być wybierany większością kwalifikowaną, np. 3/5 głosów, co wymuszałoby kompromis ponad podziałami. Co w ogóle pan sądzi o takim pomyśle? Czy to w ogóle w realiach polskiej praworządności jest realne? Ja myślę, że panowie wiedzą, dlaczego w Polsce doszło do tego, że my mamy taki system właśnie, który jest taki, no właśnie jak to niektórzy mówią, ni pies, ni wydra, prawda? To znaczy mamy system, jak to wielokrotnie mówiłem, w którym wybieramy prezydenta jak w Stanach Zjednoczonych i dajemy mu taką władzę, jaką ma prezydent w Niemczech, czyli prawie żadną, prawda? Czyli mamy sytuację, w której mamy system parlamentarno-gabinetowy z prezydentem w wyborach powszechnych, co powoduje, że mamy jakby dwie legitymacje. Mamy legitymację od narodu dla parlamentu i dla rządu, dla premiera i bardzo silną legitymację dla prezydenta. No więc to aż się prosi o to, żeby zapytać, no to po co on ma tę legitymację? No powinien mieć więcej władzy, a jeżeli nie ma mieć więcej władzy, to po co mu taka legitymacja, prawda? No bo to powoduje, że my mamy symbolicznie osobę, na którą zagłosowało ponad 10 milionów naszych obywateli, a która, czyli jakby chcielibyśmy w takim przestrzeni symbolicznej, żeby on był ważny, ale z drugiej strony on tak naprawdę nie może kreować na przykład polityki, może ją tylko psuć, w pewnym sensie, może ją blokować, bo najsilniejszym narzędziem, jakie ma, jest weto. Więc to, co proponuje profesor Dudek, jest jakby próbą naprawienia, no ale bez zmiany konstytucji tego nie zrobimy. Być może współcześnie należałoby pomyśleć o tym, jeżeli ta konstytucja będzie zmieniana, żeby w ogóle wprowadzić system prezydencki. Dlatego, że po co się oszukiwać? Tak? Jeżeli Polacy chcą głosować na prezydenta, utożsamiają się z konkretną osobą, no to niech ten prezydent będzie szefem rządu po prostu. Tak jak jest w systemie amerykańskim. Niech będzie szefem egzekutywy, niech podlega kontroli parlamentu, ale nie po co nam dumvirat, prawda? Że mamy premiera, który prowadzi jakąś politykę i mamy prezydenta, który także ma ochotę prowadzić jakąś politykę i później się kłócą od stołki na przykład na szczycie Unii Europejskiej. To jest bez sensu zupełnie, więc ja myślę, że to można rozstrzygnąć dwie strony. No właśnie można rozstrzygnąć to w kierunku, o którym mówi profesor Dudek, to znaczy nie wybierać powszechnie prezydenta, czyli umniejszyć jego rolę, wybierać go przez Zgromadzenie Narodowe, albo nie mieć premiera, tylko uczynić prezydenta szefem egzekutywy, prawda? I wydaje mi się, że współcześnie to prawdopodobnie powodowałoby większe zaangażowanie polityczne ludzi, bo łatwiej jest się utożsamić z konkretną osobą, która reprezentuje jakieś idee, niż nawet z partią, prawda? Ta osoba współcześnie bardziej ucieleśnia ideę, ludzie myślą coraz bardziej konkretnie, właśnie myślą w kategoriach właśnie jakiejś takiej osobowości, więc kto wie, może to byłoby lepsze. Natomiast utrzymanie tego dziwnego systemu nie ma chyba sensu, prawda? W tym akurat zakresie. Więc pewnie jakiegoś rodzaju
reformy konstytucyjne w tym zakresie by trzeba było przeprowadzić. Aha, jeszcze tylko dodam, natomiast nie wydaje mi się, że można było ponad podziałami wybrać prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. To po prostu nie ma czegoś takiego już jak ponad podziałami, prawda? Więc to może jest słabość tego pomysłu, że tego prezydenta nigdy by nie było, dlatego że nie wyobrażam sobie ostatnio zastanawiałem się, kto mógłby być takim prezydentem. Mówiłem, że może Robert Makłowicz, ale też nie wiadomo, bo może za bardzo otwarty i proeuropejski, bo tam cały czas jeździ, prawda? I je nie tylko polskie pierogi, czy ruskie pierogi, nie kotlet schabowy, tylko jakieś inne obce, dziwne, ideologicznie rzeczy, prawda? Więc nawet ktoś, kto jest pewnie szanowany i lubiany, też nie uzyskałby tego ponad podziałami poparcia. Jeszcze mam takie pytanie związane, mówiliśmy o Unii Europejskiej, o wyjściu, które czasami proponuje Konfederacja, ale mnie w tych wszystkich rzeczach interesuje bardziej rzeczy interesują mnie gospodarcze i Zielony Ład. I czy często się o tym mówi, czy faktycznie polską gospodarkę będzie stać na to, żeby ten Zielony Ład wprowadzić i czy to nie jest jakby taka karta przetargowa między innymi właśnie partii prawicowych, żeby mówić, że wyjdziemy z Unii, bo nie stać nas na Polski Ład? Nie znam się. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mogę odpowiedzieć na nie filozoficznie, bo trochę się na filozofii znam, że to jest, wydaje mi się, współcześnie problem z typu, czy chcę tu i teraz mieć większą korzyść, czy chcę dokonać jakiegoś zakładu z przyszłością po to, żeby ta przyszłość wyglądała lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że partie prawicowe coraz częściej grają na takiej emocji ludzkiej, która jest skupiona na tym, co jest tu i teraz. Ja na przykład widzę pewne powiązanie pomiędzy krytyką tego typu pomysłów ekologicznych, które mają właśnie tę strukturę. Ja muszę poświęcić coś tutaj, tu i teraz, żeby w przyszłości było lepiej, być może nawet nie mi, tylko moim dzieciom. Podobną strukturę ma krytyka ubezpieczeń społecznych. Ja muszę tu i teraz te pieniądze oddać po to, żeby systemowo, przyszłościowo było lepiej i też nie do końca wiadomo czy mi, dlatego że ten system jest oparty na pewnego rodzaju solidarności międzypokoleniowej. Tak samo takie koncepcje jak Zielony Ład są oparte na koncepcji solidarności międzypokoleniowej. Ja inwestuję w przyszłość swoich dzieci. Jeżeli jestem skupiony na moich korzyściach tu i teraz, to jedno i drugie będę krytykował. I to jest zjawisko bardzo poważne, znowu psychologiczno-filozoficzne, jest taka detemporalizacja to się nazywa. To znaczy ludzie przestają myśleć w kategoriach przyszłości i swoich zobowiązań przyszłościowych, myślą bardziej o korzyści tu i teraz. Upadek instytucji małżeństwa jest też jednym ze skutków tego myślenia. Chodzi mi o korzyść tu i teraz, a nie o zobowiązanie, które podjąłem kiedyś dawno temu. Jest wiele skutków tego zjawiska. Więc ja myślę, że to będzie postępowało i krytyka będzie coraz częstsza tego typu rozwiązań, bo ludziom łatwiej będzie, politykom łatwiej będzie apelować do potrzeby tu i teraz, niż do potrzeby kiedyś tam, prawda? Jakie będą tego skutki? Moim zdaniem negatywne, dlatego że nie da się żyć tu i teraz. Po prostu trzeba inwestować w przyszłość, trzeba planować, że nawet jeżeli teraz mam, to mogę kiedyś nie mieć, albo nawet jak teraz nie widzę, że jest źle, to za moment się może stać, że jest źle. Myślę, że to myślenie tu i teraz, jakieś takie życie w wiecznej teraźniejszości się zemści na nas. Natomiast nie jestem w stanie, nie znam się na tym. Znaczy nie wiem, czy ta inwestycja gospodarcza jest dla nas do przyjęcia, czy my ją udźwigniemy, czy jej nie udźwigniemy. Myślę, że musicie zapytać po prostu ekonomistów. To jeszcze mam pytanie, jak już jesteśmy przy filozofii, myśli, idei. Europa, mówi się, że Europa coraz bardziej brunatnieje, że te partie prawicowe dochodzą do głosów w całej Europie. Czy to jest porażka elit, czy porażka obecnych systemów w tych państwach, czy to jest po prostu... Jaka jest przyczyna tego, że tak się dzieje w tych państwach? Czy boimy się tych imigrantów z całego świata, czy po prostu jesteśmy w takim momencie naszej demokracji, że szukamy czegoś innego? Jak pan profesor? Co pan profesor na temat uważa? Jest wiele przyczyn, wydaje mi się. Nawet to, że Europa i nie tylko Europa brunatnieje, jest faktem. To jest inne nazwanie tego procesu, o którym mówimy dzisiaj właściwie od początku, to znaczy tym kierowania się w stronę wartości bardziej konserwatywnych, bezpieczeństwa kosztem wolności. Jest naprawdę wiele przyczyn tego zjawiska. Jedno z najważniejszych jest takie, że my jako społeczeństwa coraz słabiej radzimy sobie ze światem, coraz bardziej się go boimy, ale nie tylko dlatego, że on w niektórych rzeczach, w niektórych przestrzeniach rzeczywiście staje się bardziej straszny, ale dlatego, że tak jest nam przedstawiany. Czyli jedną z funkcji mediów społecznościowych jest pobudzenie emocji, a jak powiedzieliśmy, pobudzenie emocji najlepiej dokonuje się poprzez straszenie, poprzez pokazanie młodego, czarnoskórego chłopaka, który, nie wiem, nawet w ustawionym czy w filmie nagranym specjalnie, nie wiem, kopie kobietę leżącą na ziemi z napisem chcesz, żeby to była twoja córka. Nie da się emocjonalnie obronić przed tego typu sformułowaniem, nawet
jeżeli ono jest fałszywe. Dlatego, że ogromna większość migrantów pracuje uczciwie, boi się popełniać przestępstwo, dlatego że grożą mi za to poważniejsze skutki niż obywatelom danego państwa, na przykład deportacja, a więc zniszczenie jakby całości życia rodzinnego, ale łatwiej jest straszyć punktowo niż bronić systemowo. Po prostu. Tak? Więc jest pewnego rodzaju winą, jeżeli mogę tak powiedzieć, elit liberalnych, ja o tym ostatnio pisałem, że one nie są w stanie propagandzie antyliberalnej się przeciwstawić propagandą myśli i emocji, które druga strona może zrozumieć. Ja o tym lubię mówić na przykładzie, że o ile ja widzę takie właśnie nagrania ustawiane, albo nie wiem, zdjęcie przystanku, na którym stoją młodzi, nie białoskórzy mężczyźni z informacją, oni tu już są, a nikt nie wie, co to są za ludzie, prawda? Ja pochodzę z miejscowości, gdzie bardzo dużo ludzi z zagranicy przyjeżdża do pracy w zakładach, które tam są. Ci ludzie zachowują się absolutnie poprawnie, pracują, są ważni. Gdyby nie oni, w ogóle te zakłady nie mogłyby funkcjonować. Można by było ich sfotografować, na pewno jak stoją, i wydobyć pewne myślenie. Ale więc widzę działanie na emocje i straszenie, ale jakby nie widzę na przykład filmu, który by pokazywał, nie wiem, libańskiego szefa restauracji na Dolnym Śląsku, który pomagał przy powodzi i cieszył się z tego, że udało się uratować na przykład wieś czy miasto przed zalaniem. Chodzi o to, że ludzie współcześnie myślący kategoriami osoby, emocji muszą widzieć twarz idei. I widzą, bo w to bardzo mocno inwestuje Konfederacja, straszną twarz imigranta. Natomiast nie widzą kogoś, kto może żyć obok nas, może nas wspierać, w ogóle jest nam potrzebny. Nasz biznes nie poradzi sobie tylko i wyłącznie siłą pracy Polaków. Po prostu sobie nie poradzi. Są analizy, które pokazują, że gdyby w tym momencie wszyscy zostali deportowani, ludzie, którzy nie są etnicznie Polakami, po prostu to spowodowało zapaść naszej gospodarki. Ale o tym nikt nie mówi, bo to jest systemowe, to jest przyszłościowe, a ludzie chcą odczuć emocje tu i teraz. W pewnym sensie wolą bać się tu i teraz, niż mieć nadzieję w związku z czymś, co jest właśnie systemowe, odległe i jest przedstawiane w Excelu, prawda? Więc elity liberalne muszą zrozumieć, że jeżeli nie zaczną inwestować w propagandę, która ma być proliberalna, przeciwko antyliberalnej, to przegrają. Dlatego w ostatnim tekście w Gazecie Wyborczej napisałem, że rząd Donalda Tuska powinien otworzyć Fundusz Wolności, który przeznaczony byłby dla twórców, dla których ważne są wartości liberalne, ale nie po to, żeby je przedstawili na prezentacji w PowerPoincie czy w Excelu, tylko żeby sprowadzili te emocje, te wartości, które są ważne dla liberałów, na poziom konkretnych historii, konkretnych ludzi, żeby potrafili je pokazać. Bo jeżeli nie, to będziemy tego migranta widzieć zawsze tylko jako tego czarnoskórego młodego osiłka, który kopie kobietę. To jest nieprawda. To jest kawałek obrazu, który całościowo zupełnie jest inny. Tylko tej drugiej części nikt nie umie pokazać w taki sposób, żeby wzbudzić emocje, żeby ktoś to chciał oglądać. Po prostu, jeżeli liberałowie nie zaczną się uczyć TikToka i 15-sekundowych emocji, które pokazują twarz, historię, z którą można się utożsamić, to po prostu antyliberałowie zniszczą demokrację. Nie ulega to dla mnie żadnej wątpliwości. I to jest może wina, że nikt o tym nie myśli w taki sposób. Unia Europejska cały czas mówi statystykami, cały czas mówi Excelami, cały czas mówi PowerPointami, a nie mówi historią konkretnych ludzi, które można by było pokazać w sposób, który by wzruszył, który by pozwolił poczuć emocje i spowodowałby, że można uwierzyć w państwo ponownie. Zobaczcie, jaka jest krytyka nieudolności urzędników. Jak ktoś mówi urzędnik, to co wam staje przed oczami? Gość, który albo nieudolny, albo niechętny, taki z kabaretu najlepiej, taki, który zawsze mówi... Taki zwany problem. Tak, nie da się, prawda? Jest cała masa ludzi w Polsce, którzy wykonują role urzędnicze z wielkim poświęceniem, w ogóle w żaden sposób nie odpowiadający wynagrodzeniu, które dostają. Są ludzie w MOPS-ach, którzy pomagają z własnej kieszeni często komuś, kto jest w trudnej sytuacji. Jeżeli my mamy w oczach urzędnika, który jest właśnie takim leniwym nieniem, który ciągle mówi nie da się, no to przecież z jakiegoś powodu tak mamy, dlatego że jakaś narracja, jakieś obrazy są w naszej głowie. Dlaczego nie mamy obrazu urzędniczki, na przykład, czy kogoś, kto pracuje w takim MOPS-ie, kto na przykład pomaga, a potem siedzi i płacze, dlatego że nie udało mu się ochronić dziecka z biednej rodziny, na przykład przed skatowaniem. Widzieliście kiedyś taki film? Ja nie widziałem nigdy. Chciałbym zobaczyć, są tacy ludzie, którzy angażują się mocno w taką pracę, pokazując, że państwo działa, że oni są sprawczy, że oni są zaangażowani emocjonalnie, ale my tego nie widzimy. Dopóki urzędnik zawsze nam będzie się kojarzył z takim leniwym człowiekiem, który mówi nie da się,
będzie wygrywała narracja, która mówi, że państwo nie ma sensu, że demokracja nie ma sensu, że to wszystko jest słabe, to wszystko jest do wyrzucenia. Tak samo jak z tymi imigrantami. Więc ktoś to musi zacząć robić. I oczywiście to nie rząd powinien to robić. Powinni to robić ludzie, którzy potrafią opowiadać historię, którzy potrafią je zobrazować na nowy sposób, ale rząd tu musi wesprzeć. Dlatego, że to jest sytuacja, w której ta propaganda jest tak silna, że jeżeli nie da jej się odpowiedzi, to ona nas całkowicie zaleje. Naprawdę te wybory w dużej mierze zostały przegrane na TikToku, który ciągle jest ośmieszany przez elity, a to jest bardzo skuteczna, zabójczo skuteczna komunikacja. Szybka, atrakcyjna, emocjonalna, sprowadzana do konkretu. Jeżeli elity liberalne nie zaczną mówić tak o swoich wartościach, to nie będzie co zbierać. A czy to nie jest tak, że elity po prostu stały się już zbytnio wygodne i stwierdziły, że jest już tak dobrze, że nie trzeba dalej walczyć? Mówię tutaj o 2004 roku, tak, kiedy mieliśmy referendum dotyczące wejścia Polski do Unii Europejskiej, kiedy, no można powiedzieć, znakomita większość Polaków odpowiedziała się za tym, żeby do tej Unii Europejskiej wejść. Tak. Nasz kraj wszedł i wszyscy byliśmy tak naprawdę, ja pamiętam jako młody człowiek w tamtych czasach, no byłem zachwycony tym, tak, że jestem Europejczykiem, że mogę się przemieszczać wszędzie. Natomiast od tego czasu minęło już 11 lat, tak? 21 szybko licząc i powiem tak, mnie troszeczkę Unia Europejska jakby rozczarowała już po tym całym okresie i jakby ta Unia nie pokazuje tych swoich plusów, które daje, bo my tak jakby już ich nie zauważamy. Nie zauważamy tych funduszy spójności, tego wszystkiego, które weszły w drogi. Ostatnio, mówię, z Marcinem bardzo dużo podróżowaliśmy i tak stwierdziliśmy, że Polska jest tak teraz wspaniale skomunikowana, tak, jeżdżąc tymi wszystkimi drogami, ale dlaczego została skomunikowana? Dlatego, że w 2012 roku mieliśmy euro, na które te drogi trzeba było zrobić. Potem Unia Europejska pilnowała, można powiedzieć, każdej złotówki, która była wydawana w Polsce, które szły na drogi, no bo były współfinansowane przez Unię Europejską. My już o tym zapomnieliśmy, tak? Jako te pokolenie, które było, ja jestem pokoleniem milenialsów, tak? Można powiedzieć. I może tutaj trzeba by powiedzieć ludziom, że słuchajcie, wszyscy mówimy o naszych małych ojczyznach, tak? Bo tak można powiedzieć, że czy pan Mencen, czy pan Braun mówi o tej małej ojczyźnie i żeby ją jakoś ciągnąć do góry, ale powiedzmy my jako liberałowie, bo ja się identyfikuję jako liberał, że może ta Unia Europejska wcale nie jest zła, ta wspólnota nie jest zła, tak? Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie być Polakiem, tak? Że mamy swój język, rozmawiamy, ale czy tutaj nie jest błąd na jakimś systemowym rozwiązaniu, tak? Myślę, że mówimy o tym samym. Tak, jest tutaj błąd, ale to nie jest błąd, który jest tak łatwy do uniknięcia. Jeżeli ma pan zmianę w myśleniu ludzkim, które się koncentruje na tu i teraz, to nie chodzi tylko o to, że ludzie nie widzą przyszłości. Nie pamiętają także przeszłości. Prawda? Ja pamiętam czas PRL-u. Pamiętam, jak na początku lat 2000 jeździłem z zachodu Polski, gdzie mieszkali moi rodzice, do Warszawy i zabierało mi to 7-8 godzin. A teraz być może, jak się uda, to nieraz w 3,5 godziny nawet to się udaje. Ja to widzę, te zmiany. Tak? My szczycimy się, że Polska w zakresie PKB per capita już dogania Japonię, ale nikt jakby nie mówi o tym, z czego to wynikło. Że to wynikło między innymi z integracji europejskiej, z tego całego wsparcia, które dostaliśmy. Nagle ludzie zaczynają patrzeć na Brauna, który chrzani po prostu o tym, że my przestajemy być Polakami. Przez co przestajemy być Polakami? Dlatego, że mamy lepsze lotniska? Przez to, że mamy lepsze autostrady? To jest jakieś wielkie oszustwo antyliberalne, które się udaje. Dlaczego się udaje? Dlatego, że uderza w bardzo niskie emocje. Strach przed obcym, przed innym jest przedstawiany jako strach przed Unią Europejską, prawda? I Unia Europejska przez tego człowieka jest porównywana do Moskwy. To jest, wiecie, to jest trudno sobie wyobrazić większe oplucie pamięci Polaków, którzy walczyli o to, żeby od tej Moskwy się oderwać, która teraz nawet nie jest, jak powiedziałem, w pierwszych 20 wrogach Konfederacji w Polsce, niż powiedzieć, że to, co robi Unia Europejska i Bruksela, jest gorsze niż to, co robiła Moskwa. Pytanie jest takie, dlaczego to kłamstwo działa? No działa dlatego, że jest bardzo perfidne, to znaczy ono uderza w poczucie tożsamości, w poczucie strachu, czyli w bardzo proste emocje, w które liberałowie nie potrafią uderzyć. No bo to, co pan mówi w zakresie rozwoju gospodarczego, to jest Excel, to są tabelki, to są liczby, to są statystyki. My tego nie widzimy. Młodzi ludzie, którzy nie pamiętają, że tych autostrad nie było, dla nich te autostrady są oczywistością. To jest tak jak z powietrzem i zdrowiem. Dopóki się czegoś nie straci, w ogóle się tego nie zauważa. Może po prostu jest tak, i to jest smutna konkluzja, że historia świata rzeczywiście jest sinusoidą.
I trzeba być na dole, żeby docenić to, że jest się wysoko. Natomiast jak już się jest na samej górze, jak zostało się urodzonym na samej górze, no to wtedy zamiast docenić to, co jest, raczej słucha się idiotów, którzy mówią, że zaraz stracimy naszą tożsamość i że Bruksela to jest Moskwa. Bo to budzi jakieś emocje, no i być może trzeba doświadczyć tego zjazdu w dół znowu. Na przykład tak jak częściowo to Brytyjczycy doświadczyli po Brexicie, prawda, nagle okazało się, że ludzie, którzy mówili im, że będzie lepiej, mówili, nie, myśmy tak wcale nie mówili. Wprawdzie coś tam mówiono o tym, że te pieniądze, które płacimy do Unii, teraz będą na nasz NFZ szły, ale nie należało traktować tego poważnie. To jest kpina. Tak, to ci ludzie, którzy byli za Brexitem, okłamali swój własny naród, a później wyparli się tego, że okłamali. I Brown zrobi dokładnie tak samo. Tak? Jeżeli Brown i Konfederacja doprowadzą do wyjścia z Unii Europejskiej, będzie w Polsce źle. Dlatego, że Polska poza Unią Europejską będzie skazana na wschód, który, jeszcze raz podkreślam, nie jest przez Konfederację traktowany jako nasz wróg. Więc tak będzie i wtedy znajdzie się po raz kolejny następny idiota, który mówi, nie, to nie jest nasza wina, myśmy nigdy nic takiego nie mówili, bo ci ludzie kłamią, po prostu kłamią, bo to kłamstwo się dobrze sprzedaje. I dlatego trzeba zadziałać w tym kierunku, żeby do tego nie doszło. Pokazać nawet nie te drogi, moim zdaniem, nie te lotniska, chociaż ja to też widzę i dostrzegam. Ja też wróciłem z zagranicy ostatnio. Jestem zachwycony tym, jak Polska wygląda. Ale to już nie działa. Działają emocje. Może właśnie to, że Unia Europejska zapewniła swoim państwom, które tworzy, najdłuższy okres pokoju w historii świata. Na tym terytorium, na którym jest. Nigdy takiego okresu nie było. To są efekty, między innymi widoczne w Polsce, tego, że współpraca jest lepsza niż walka. To, do czego teraz jesteśmy namawiani, to jest izolacjonizm. To znaczy, żebyśmy, tak jak Trump zamyka Stany Zjednoczone, żebyśmy my się zamknęli. Na obcych, na obce ideologie, na obcych ludzi, to doprowadzi do zapaści. Historycznie izolacjonizm zawsze prowadził do zapaści i to o wiele większe państwa i potężniejsze niż nasze, takie jak Chiny na przykład. W związku z tym, jeżeli my nie będziemy w stanie opowiedzieć tej historii inaczej, tak jak mówię, nie PowerPointem, nie Excelami, nie tabelkami, tylko emocjami, to do tego dojdzie. Po prostu do tego dojdzie. I wszystko na to niestety wskazuje. Poparcie dla Konfederacji wśród młodych ludzi, poparcie dla tego kłamstwa, które jest opowiadane o naszej historii, o naszej relacji z państwami Unii Europejskiej, jest coraz większe. Więc jeżeli rząd, który cały czas, mam nadzieję, jest proliberalny i prodemokratyczny, nie zareaguje w jakikolwiek sposób, no to, jak powiedziałem, nie będzie czego zbierać, bo to kłamstwo, jak trucizna, po prostu przedostaje się do krwiobiegu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, a później nie będzie winnego. Tak jak nie ma winnego w przypadku Brexitu. Po prostu nie ma. Ci ludzie po prostu kłamią prosto w twarz. Nie, myśmy wam niczego takiego nie obiecywali. No i znowu, ludzie zapomnieli, żyją tu i teraz, więc nie pamiętają, że to jest kłamstwo. Tu, panie profesorze, jeszcze ostatnie pytanie. Czy to nie jest też troszkę tak, że partie, mówię teraz o Polsce, partie centro i lewicowe nie doceniły siły internetu i YouTube'a między innymi. Mówił pan o TikToku, my jesteśmy w tej rzeczywistości, powiedzmy, YouTube'owej. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o YouTube szczególnie i w ogóle media społecznościowe, to bardzo mocno prawica jest rozepchana w tych mediach, a niestety wydaje mi się, że partia rządząca czy lewica, mówiąc brzydko, olały to medium i stwierdziły, że nie ma potrzeby, że media mainstreamowe są wystarczające do wygrywania. Czy to nie jest tak, że troszkę ten wyścig technologiczny przegrali, jeżeli chodzi o przekaz polityczny? Myślę, że przegrywają, natomiast nie sądzę, że z powodu zaniedbania tylko i wyłącznie, albo nawet nie sądzę, że z powodu zaniedbania. Moim zdaniem kluczowe jest to, że łatwiej jest wzbudzać emocje negatywne, na których opiera się narracja prawicy, niż emocje pozytywne. Krótko mówiąc, łatwiej jest wystraszyć, niż zachęcić do tolerancji na przykład. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiecie, to, że ludzie stają się bardziej konserwatywni czy bardziej prawicowi, to nie jest przypadek. Tak jak powiedziałem, często powodują to po prostu zmiany kulturowe dotyczące sposobu wychowania. Ludzie wychowani surowo chcą wolności. Ludzie wychowani w wolności chcą surowości. Tak? Ludzie, którzy byli wychowywani stresowo, chcą bezstresowości. Ci, którzy byli wychowani bezstresowo, chcą mieć trochę stresu, bo chcą mieć formułę, chcą mieć strukturę, chcą mieć narzucone pewnego rodzaju porządek świata. To młode pokolenie, które teraz wchodzi w ten okres od 18 do 28 lat, czyli ta część, która głosuje chętniej na partie prawicowe, to jest pokolenie, które było wychowane w wolności, które potrzebuje struktury. Prawica daje taką strukturę. Hierarchię wartości, dawny porządek, prawda, właśnie surowy ojciec.
No to jest, ja o tym wielokrotnie mówiłem, historia tanga, prawda? To są Arturowie, którzy mieli wolnych rodziców, swobodnych rodziców i chcą teraz struktury. I niestety zamiast tej struktury nieraz przychodzi Edek i po prostu wprowadza autorytarny porządek. To się pewnie zmieni za jakiś czas. Pewnie to pokolenie, które z kolei będzie wychowywane w potrzebie struktury, być może da początek jakiemuś innemu pokoleniu. To też jest normalne. Chodzi tylko o to, żeby nie stała się jakaś tragedia. Mrożek napisał tango, które pokazuje tę strukturę w latach tam 60. powiedzmy i nie stała się żadna tragedia, mimo że była potrzeba i tęsknota za Edkiem. Sprawy poszły w tym kierunku, że nie wybuchła wielka wojna, Związek Radziecki upadł, weszliśmy w okres wolności. Teraz nie wiadomo jak będzie. Chodzi o to, żeby zachować tę delikatną równowagę. Jeżeli partie prawicowe będą wygrywały na poziomie 40%, 45%, będą miały silną opozycję, będą funkcjonowały instytucje kontrolujące, to wszystko będzie dobrze. Jeżeli nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, to nawet jak prawica będzie rządzić przez 10 czy 15 lat, wszystko będzie dobrze. Ale jeżeli ta delikatna równowaga się zaburzy i uzyska ta prawica, a już nie mówię o skrajnej prawicy, większość konstytucyjną i powie, to jest ten moment, prawda? I na przykład propagandą, strachem spowoduje, że my z tej Unii wyjdziemy, no to wtedy to już będzie zmiana dziejowa, której się nie da odwrócić. Więc chodzi mi tylko o to, żeby zrozumieć, że tutaj jest o co walczyć i że to jakby odbicie, jeżeli można powiedzieć, mediów społecznościowych nie polega po prostu na tym, że ktoś będzie zwracał na to uwagę, że będzie mu się chciało, że tam będzie zakładał kolejne kanały. Chodzi o strategiczną zmianę komunikacji, która jest bardzo trudna. O wartościach liberalnych jest mówić trudniej w 15 sekund i wzbudzać emocje niż o wartościach prawicowych. Dlatego, że tamte są bardziej wartościowe i trwałe, a te są oparte na nienawiści, na strachu i na negatywności, prawda? Jest trudniej mówić pozytywnie niż negatywnie. Krótko mówiąc, trzeba wspólnie w społeczeństwie zastanowić się, jak komunikować wartości liberalne, nie po to, żeby całkowicie pokonać tę prawicę. Prawica ma wiele ciekawych rzeczy do zaoferowania. Szacunek dla tradycji, dla mądrej tradycji, pewna stabilność. To są rzeczy, które są ważne i wartościowe w myśleniu prawicowym. Chodzi o to, żeby nie zaburzyć równowagi. Ja myślę, jak powiedziałem, niech oni wygrają sobie te wybory. Wydaje mi się, że to zrobią. Ale jest naprawdę wielka różnica, kiedy wygrywa się na poziomie 45%, a kiedy wygrywa się na poziomie 70%. Dlatego, że wtedy można zniszczyć wszystko i łatwiej jest zniszczyć niż zbudować. Prawda? Więc myślę, że to odbicie władzy, jeżeli można tak powiedzieć, w mediach społecznościowych jest konieczne, ale to nie chodzi tylko o to, żeby tam być, tylko żeby mieć pomysł, jak to zrobić, jak wartości liberalne opowiedzieć na nowo, żeby one miały twarz, emocje, a to jest strasznie trudne strukturalnie. Po prostu nikt do tej pory chyba nie wpłynął, nie wymyślił, jak to zrobić i temu trzeba poświęcić ogromną refleksję i to musi być refleksja ogólnospołeczna. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym i Państwa gościem był pan profesor Marcin Matczak. Zachęcamy do komentarzy, do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja dziękuję, było bardzo miło. Partnerami kanału są Mikulewicz, Ostaszewski Restrukturyzacje. Skontaktuj się, jeśli masz problem z płynnością finansową w firmie. Przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę pod kątem restrukturyzacji. Jesteśmy ekspertami prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z 10-letnim doświadczeniem na rynku. Pomożemy wyciągnąć Twoją firmę z kłopotów finansowych. WP Quadrat Investments. Szukasz inwestora lub chcesz zaprezentować swój pomysł na biznes? Skontaktuj się z WP Quadrat Investments, funduszem Venture Capital i Venture Building, który korzysta wyłącznie z prywatnych środków założycieli, co umożliwia elastyczne kształtowanie polityki inwestycyjnej. Marek Kubiak, czarno na białym. Skontaktuj się, jeśli masz umowy o kredyty walutowe, np. we frankach, kredyty hipoteczne z oprocentowaniem WIBOR lub kredyty gotówkowe. Marek pomoże Ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Boring All. Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu aplikacji webowej lub strony internetowej. Boring All tworzy rozbudowane strony internetowe, konfiguratorę produktów e-commerce, platformy Marketplace i SaaS. Mazop Group. Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz opakowań dla e-commerce i biznesu. Mazop Group to lider polskiego rynku opakowań, zapewniający najnowocześniejsze technologie w zakresie opakowań, a także szeroki wybór rodzajów i rozmiarów opakowań w przystępnych cenach.